Kryzys w branży IT. Czy już się skończył? Czy warto w ogóle rozważać wchodzenie do branży IT w 2025 roku? Czy to będzie znowu kraina mlekiem miodem płynąca i finansowe Eldorado? Na te pytania postaramy się w tym materiale odpowiedzieć. Dokładnie oczywiście nikt nie wie, nikt nie ma szklanej kuli, ale mamy swoje predykcje, a co więcej, część predykcji, jakimi się dzieliliśmy w ciągu ostatniego półtora roku w kilku materiałach o temacie kryzysu, już się potwierdziło, więc mamy wrażenie, że jesteśmy na dobrym torze, żeby przewidzieć to, co się może wydarzyć w kolejnym roku. Co więcej, nie tylko my będziemy dzielić się naszymi predykcjami, zaprosiliśmy 4 gości z różnych sektorów polskiej branży IT, żeby podzielili się swoją własną, unikatową perspektywą. Dowiecie się, co na ten temat sądzą Kuba Filipowski, czyli CEO NetGuru, Maciej Mazurek, czyli CEO Bitalent, a także liderzy 2 największych stowarzyszeń polskich firm technologicznych, SODA oraz IT Corner, czyli Paweł Pustelnik i Krzysztof Ryk. Każdy z naszych gości ma swoją własną sekcję krótkiego wywiadu, gdzie dzieli się swoją unikalną perspektywą na temat tego, co się wydarzyło w roku minionym i tego, co się może wydarzyć w roku przyszłym. Na koniec podzielimy się wraz z Mateuszem takim małym podsumowaniem, rzucimy parę danych, które sami znaleźliśmy i powiemy, jak my postrzegamy zarówno perspektywę pracodawcy, jak i pracownika w tym nadchodzącym roku. Dlatego zostańcie z nami do końca. To jest najdłuższy do tej pory materiał, ale bardzo się postaraliśmy, żeby dać Wam jak najwięcej mięcha w tym temacie, który wszystkich elektryzuje. Lećmy do materiału. Razem ze mną jest Paweł Pustelnik, dyrektor operacyjny Future Processing Software House'u z Gliwic i wiceprezes Stowarzyszenia SODA, jednego z największych stowarzyszeń Software House'ów w Polsce. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich. Jak wiesz, nagrywamy teraz odcinek o aktualizującej sytuacji w branży IT na koniec roku 2024, jakieś predykcje na rok 2025. Zapewne masz sporo feedbacku od firm stowarzyszonych, z bardzo wielu źródeł, z bardzo wielu rejonów Polski. I jak to wygląda z Waszej perspektywy, z perspektywy SODY, jeżeli chodzi o aktualną sytuację w branży IT? Okej, to jeżeli chodzi o ocenę aktualnej sytuacji, to myślę, że tu możemy spojrzeć na 2 rodzaje danych. Pierwszym takim rodzajem danych, które my w SODA gromadzimy, i to w zasadzie gromadzimy każdego dnia, to jest stan tak zwanej ławeczki sodowej. Tutaj chodzi po prostu o to, że firmy wymieniają się informacjami na temat tego, czy akurat kogoś szukają do projektu i to jest wtedy informacja, że firmy mają więcej potrzeb, coś się dobrego na rynku dzieje z punktu widzenia tego, że klienci poszukują pracowników. Albo też firmy zgłaszają, mamy swoją ławeczkę, chcielibyśmy gdzieś człowieka do innej firmy polecić, no bo mamy za dużą ławeczkę, więc ta ławeczka się zbiera, jest to problem dla firmy. My monitorujemy te dane już od kilku lat. I co miesiąc sobie takie zestawienie robimy i patrzymy, jak te dane się zachowują. I teraz to, co widzimy, jak teraz sobie patrzę właśnie na ten wykres naszej ławeczki sodowej, to tutaj mieliśmy ciekawą taką sytuację gdzieś w połowie roku, w zasadzie w końcówce wakacji, bo po raz pierwszy od dawna, tak na moment przynajmniej, okazało się, że jest nieco więcej tych zapytań niż tej ławeczki obecnej. To by oznaczało, że rynek się ożywia, że dzieje się coś dobrego. Natomiast trwało to bardzo chwilę i to był tylko właśnie ten okres sierpniowy i potem już od września, dalej jak idziemy w końcówkę roku, obserwujemy, że niestety, ale znowu ten trend wraca na tą negatywną trajektorię, że znowu firmy mają większe ławeczki niż potrzeby, które zgłaszają, jeżeli chodzi o to, co klienci potrzebują. Oznaczałoby to, że jeżeli analizujemy tą ławeczkę sodową, że te trendy nie są bardzo optymistyczne. One nie są też może bardzo negatywne. Ta ławeczka nie rośnie bardzo lawinowo, ale jednak znowu obserwujemy to, co też było jeszcze w zeszłym roku, gdzie to się troszeczkę nam jednak rozjechało. No i teraz ta przepaść między tymi potrzebami a posiadanymi kompetencjami znowu się zwiększyła. Podsumowując, analiza ławeczki pokazuje, że sytuacja nie jest idealna, jest daleka od doskonałej. Było lepiej w połowie roku, ale niestety znowu w tym trzecim, czwartym kwartale wygląda to nieco gorzej. A rosnąca ławeczka chyba w tej chwili byłaby jeszcze bardziej niepokojącym objawem, jeżeli ona by znacznie rosła, bo obserwując dookoła, potwierdź albo zaprzecz, ale firmy już jednak dokonały sporych redukcji w ostatnich 2 latach, więc teoretycznie ta ławeczka nie powinna rosnąć. Czy dobrze to rozumiem? No cóż, to wszystko zależy pewnie, w każdej firmie może to troszeczkę inaczej wyglądać, ale tak, to prawda, te redukcje już się odbywały.
W jednych firmach były większe, w drugich mniejsze, w innych jest to po prostu proces ciągły i trochę taka nowa rzeczywistość, do której musimy przywyknąć, bo wcześniej tylko rośliśmy, a teraz się okazuje, że rynek też się normalizuje, że te potrzeby nie rosną w nieskończoność. Więc ja oceniam to w ten sposób, że no nie da się przewidzieć, że już jakiś limit osiągnęliśmy, że to się już wyczerpało. Raczej właśnie patrzę na to tak, że jesteśmy w takiej normalizacji. Nie wiemy, jak długo ona potrwa. Nie ma bardzo wyraźnych sygnałów ożywienia. One lekkie takie pojawiły się właśnie w tej połowie roku, ale w tej chwili znowu to tak dobrze nie wygląda, więc jest trochę takie wyczekiwanie, co będzie dalej. Więc ja bym oceniał to w ten sposób, że no taką pierwszą czy drugą falę już mamy za sobą, tych negatywnych informacji, które niestety kończyły się zwolnieniami, ale to nie oznacza końca. Tutaj nie możemy powiedzieć ze 100% pewnością, że to już jest koniec. Raczej cały czas musimy bacznie obserwować, co się dzieje i reagować. To, co się zmienia, myślę sobie, to, że w momencie, kiedy ta sytuacja taka nowa dla nas się wytworzyła na rynku, to był szok dla wielu firm i zwlekały z decyzjami. Co się negatywnie odbijało też często później oczywiście na płynności finansowej, zwłaszcza dla mniejszych spółek. A teraz myślę, nauczeni tymi doświadczeniami, firmy może wdrożyły już jednak bardziej proces ciągły i też może to jest ta różnica, że w sytuacji, kiedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, nie byliśmy nauczeni pracy w ten sposób, to bardzo szybko te ławeczki rosły i te informacje też u nas się w SOD-zie pojawiały bardzo szybko, a teraz one się pojawiają tak stopniowo, płynnie, bo jest całkiem możliwe, że firmy dostosowują na bieżąco jakby tutaj stan ławeczki, czy stan zatrudnienia do sytuacji rynkowej, którą obserwują, więc może to jest coś takiego nowego, czego nauczyliśmy się i w ten sposób teraz funkcjonujemy. Ja bym to tak bardziej na to patrzył. Dzięki. A jak widzisz predykcje? Co mówią raporty, co mówią barometry, bo no, tutaj może wspomnę o tym, że SODA co kwartał organizuje tak zwany barometr, gdzie pytacie właśnie zarządzających, już parę razy się na ten barometr powoływaliśmy, pytają o właśnie sentyment aktualny, predykcje na kolejne kwartały. To jak to w tej chwili wychodzi? Co widzicie? Tak, zgadza się. Jeżeli właśnie chodzi o te raporty, to co kwartał staramy się mniej więcej tak regularnie co kwartał takie badania przeprowadzić. No to co jest tutaj może istotne, to że wypracowaliśmy pewną taką metodykę, więc zadajemy te same pytania i analizujemy trendy. To jest może istotne, że to nie jest pierwsze badanie, więc postaram się tutaj odnieść do tego, co obserwuję względem tego, co widzieliśmy w przeszłości. Więc jak teraz, jak sytuacja się zmienia, więc pokażę nam to, jak firmy oceniają przeszłość, ale też właśnie jak zapatrują się na przyszłość. I teraz tak, pierwszą taką rzeczą, którą bym zwrócił uwagę, to są ogólne nastroje wśród firm i one są nadal negatywne. To jest nasze takie podsumowanie. Tak bym na to spojrzał. I teraz jeżeli sobie patrzę na to, jak te dane wyglądały w drugim kwartale i teraz w trzecim i dalej, jak firmy na to patrzą, no to nie ma tu jakiejś wielkiej zmiany. Jest ciut więcej pozytywnych ocen, ale naprawdę niewiele. A ogólnie te negatywne oceny wciąż jest to mniej więcej połowa wszystkich ocen naszych ankietowanych. Więc jak porównamy to do przeszłości, gdzie te ankiety wypadały dużo bardziej pozytywnie, no to ogólne nastroje są wciąż negatywne i taka duża ostrożność wśród firm. To możemy tak podsumować. Teraz jeżeli chodzi o ocenę samej przyszłości, jak firmy na to z kolei patrzą, bo też takie pytanie mamy, no to tutaj jest troszkę nawet gorzej niż miało to miejsce jeszcze w drugim kwartale, więc znowu ta druga połowa roku, zdaniem firmy, zapatrywanie się na nią wypadało tutaj gorzej i to patrzenie na przyszłość generalnie nie wypada już tak optymistycznie. To, co się tutaj zmieniło, jest troszeczkę więcej ocen negatywnych i neutralnych i zmniejszyła się liczba takiego pozytywnego spojrzenia w przyszłość. Więc widzimy, że to się troszeczkę pokrywa też z tą ławeczką sodową, że no nie jest idealnie. Firmy widzą, że ta druga połowa roku no nie wygląda za ciekawie, więc tak się na to zapatrują. I teraz, jeżeli bym spojrzał z kolei troszeczkę głębiej i zastanowił się, to jakie czynniki, jakie parametry dokładnie tutaj to określają, co takiego jest negatywnego, a co pozytywnego, bo może jest coś dobrego, a nie same złe rzeczy się tutaj dzieją w naszej branży, to może bym powiedział w ten sposób. Badamy kilka takich czynników. I jeżeli spojrzymy na przykład na koniunkturę polityczną, no to tutaj nie ma jakichś bardzo negatywnych ocen, jest większa taka stabilizacja, tak bym to powiedział. Bo tutaj nie będę się wypowiadał już jakoś politycznie, czy jest lepiej, czy gorzej. Ważne jest, jak to wpływa na nas, jako na prowadzących działalność gospodarczą.
czy nam to bardzo przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy jest jakaś niepewność duża. I tu wygląda to całkiem tak stabilnie, tak bym powiedział, nie ma jakiegoś negatywnego obrazu, więc przynajmniej ten czynnik nam tutaj na teraz, tak się przynajmniej wydaje, no mocno nie przeszkadza. Gdy jednak spojrzymy na ogólną koniunkturę, czyli to jest właśnie ocena tego, co się dzieje na rynku, jaka jest ta koniunktura, czy są te potrzeby, czy klienci kupują, no to wygląda to bardzo słabo. Tutaj rzeczywiście te wyniki są bardzo mocno na czerwono i tu się wiele nie zmienia i to jest w zasadzie i pod kątem siły wpływu i tego kierunku, to tutaj jest ta ogólna koniunktura jest bardzo nisko oceniana cały czas. Więc widzimy, że to otoczenie po prostu nie pomaga i to wszystkie firmy to widzą. Jeżeli chodzi z kolei o taki wątek jak wzrost wynagrodzeń, coś co kiedyś jeszcze, czy tam 2 lata temu, 3 lata temu, kiedy te wynagrodzenia dynamicznie rosły, to był duży problem dla firm. Nadążanie za tym wzrostem wynagrodzeń to jednak było bolesne często dla firm. Teraz wciąż jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale już nie tak duże, nie tak istotne jak wcześniej. To też na to bym zwrócił uwagę. Z kolei coś, co ma bardzo silny wpływ, powiązane z koniunkturą, to jest liczba generowanych leadów. My też o to pytamy, czy to jest problemem dla firm wygenerować te nowe leady, pozyskiwać klientów. No i widzimy dzisiaj, że dla biznesu to jest kluczowe teraz do tego, żeby dobrze działać, czyli znaleźć nowych klientów, pozyskiwać nowe leady. Ocena tego nie jest bardzo pozytywna, raczej jest negatywna, no i to ma bardzo dużą siłę wpływu na funkcjonowanie firm. Z kolei znowu taka rzecz, która niekoniecznie jest jakoś bardzo negatywna, obciążenia podatkowe. One tutaj się bardzo nie zmieniły, więc ja myślę, że firmy też oceniają to, one mogłyby być mniejsze, to pewnie każdy przedsiębiorca wolałby mniejsze obciążenia podatkowe, ale one tutaj nie są jakimś największym czynnikiem, który teraz spędza sens powiek. Raczej to jest to pozyskiwanie klientów i rozejrzenie się za ogólną koniunkturą, żeby była lepsza. Jeszcze takim czynnikiem, który badamy i na to też bym zwrócił uwagę, bo to się może moim zdaniem zmieniać w przyszłym roku mocniej, to są kursy walutowe. My też o to pytaliśmy naszych członków, no bo wiele firm stowarzyszonych w SODA jest jednak eksporterami i mocno też te wyniki nasze zależą od tego, po jakich kursach walut sprzedajemy nasze usługi. Jak wymieniamy złotówki na euro, funty czy dolary, bo to są głównie te waluty, w których funkcjonujemy gospodarczo z naszymi klientami. No to ta zmiana kursów wciąż nie jest jakoś bardzo pozytywna, patrząc na przeszłość, jak te kursy wyglądały i to jak koszty w Polsce wzrosły. Natomiast jest troszeczkę lepiej niż było. Ja tutaj właśnie na to zwracam uwagę, bo zobaczymy, ale są pewne predykcje, że może te kursy w przyszłym roku będą dla nas bardziej łaskawe niż w zeszłym roku, więc będziemy też to obserwować. Na pewno warto też zwracać uwagę na taki czynnik. I teraz jeszcze... Czyli przewidujemy osłabienie złotówki. No tak to teraz wygląda, aczkolwiek nie pokuszę się o takie 100% predykcje, bo tych nikt nie da. Gdybyśmy je znali, to byśmy wszyscy pewnie mogli w te waluty zagrać i tylko tym się zajmować. Natomiast pewne sygnały, jakby większe prawdopodobieństwo tego, że złotówka się będzie osłabiać względem innych walut, jest na pewno teraz niż miało to miejsce w tym roku. Ale czy tak będzie, to są tylko prawdopodobieństwa. I teraz takie czynniki, jeszcze też może wymienię tutaj, które, tak jak mówię, jeszcze 2-3 lata temu one były bardzo tutaj krytyczne dla firm, a teraz już nie są. To jest pozyskiwanie pracowników i rotacja pracowników. To jest coś, co było problemem w czasie tych dynamicznych wzrostów. Teraz, w czasie, gdy bardziej skupiamy się na tym, żeby pozyskiwać klientów, to nie jest to ani nie jest duża siła wpływu tego czynnika, ani też nie jest to duży problem dla firm. I z mojej perspektywy, jakbym miał ocenić tą sytuację, to zakładam, że firmy mówią nam, nie mamy dużej rotacji lub się nią nie przejmujemy, bo i tak nie mamy tyle pracy dla wszystkich, więc nawet nie jest tak źle, jak ktoś odejdzie. To jest takie w uproszczeniu, można tak powiedzieć. I druga rzecz, nie mamy dużych problemów z pozyskiwaniem pracowników, bo rynek teraz jest w takim miejscu, gdzie jest łatwiej o talent, niż miało to miejsce 2-3 lata temu. Więc można powiedzieć, widać wyraźnie też w tych naszych analizach, w tym co firmy nam wypełniają, mówiąc co kwartał, że te trendy się odwróciły. Gdybyśmy spojrzeli na ten raport sprzed 2 lat, pewnie te czynniki wyglądałyby inaczej i to nie leady byłyby problemem, ale właśnie pozyskiwanie pracowników. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie sytuacja jest nieco inna. I ostatni taki czynnik, taki parametr może, na który bym zwrócił uwagę, to jest takie podsumowanie badania. My badamy też wskaźnik PMI dla naszej branży software'owej, zgodnie z tą metodyką wyliczania PMI-a. I tutaj ten wskaźnik on jest bardzo bliski temu, co było właśnie w poprzednim kwartale. Więc jakby tak sumarycznie rzecz ujmując,
no to ten PMI on wynosi 53,72, więc jest powyżej 50, co jest takie lekko optymistyczne, tak bym powiedział. Zawsze się martwimy, gdy ten PMI spada poniżej 50 i jest w trendzie spadkowym. On się nam cały czas koło tych 50 utrzymuje. Więc ja się tak nad tym zastanawiałem, bo jakbym porównywał jednak sytuację w branży i to, jak ona się zmieniła, to spodziewałbym się, że będzie poniżej 50, jednak patrząc też na inne parametry, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że też jak właśnie w rozmowach gdzieś tak 1 na 1, jak z firmami rozmawiamy, czy gdzieś pytamy na jakichś eventach, jak tam oceniacie sytuację, no to wszyscy jakoś tak z takim optymizmem patrzą, a potem jak się już tak wejdzie do rozmów 1 na 1, to niekoniecznie. Ja się też zastanawiam czasami, czy ten PMI nie jest takim odzwierciedleniem takiego szybkiej reakcji, że nie ma co się załamywać, będzie dobrze. A tak naprawdę to może jednak ta sytuacja nie jest taka idealna, o czym mówią właśnie te inne wskaźniki. Ale zobaczymy. My też ten PMI od kilku raportów mierzymy. Sam jestem ciekaw, jak on się będzie zachowywał w przyszłości. Natomiast on by wskazywał na to, że tragedii nie ma, natomiast też na pewno nie jest super. Tak bym powiedział, że coś się troszeczkę to się ustabilizowało, ale wciąż tak z taką niepewnością patrzymy w przyszłość. I chyba tyle. Myślę, że to są takie najważniejsze te elementy, które omówiłem, jeżeli chodzi o badanie tych nastrojów wśród firm członkowskich. Paweł, bardzo dziękuję za przedstawienie głosu Sody i trochę Twojej perspektywy. I cóż, pozostaje życzyć mi zarówno Tobie, jak i sobie, jak i wszystkim innym firmom software'owym w Polsce tego, żeby sytuacja się poprawiła i myślę, że to już moje takie osobiste zdanie, które dodamy w reszcie tego podcastu, że jednak no właśnie ten optymizm już powoli na horyzoncie majaczy. Tu mam pewne przecieki z zagranicy, pewien feedback już od firm, które pracują dla Stanów i tam widać jakieś pierwsze oznaki, które jeszcze niekoniecznie muszą oznaczać, że ta zmiana będzie trwała. Natomiast ja patrzę właśnie trochę tak jak w tych raportach, o których wspominasz, z jakąś tam, jednak z jakimś optymizmem w przyszłość. Mamy za sobą 2 trudne lata. No to już tak musimy liczyć, że to są 2 lata, od kiedy się wszystko zaczęło, prawda? Więc ja z kolei tak podchodzę do tego trochę giełdowo, to znaczy, że zazwyczaj te takie recesje giełdowe, one tak trwają 2 do 3 lat, dłużej raczej nie. I trochę życzeniowo, ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie tym razem. Zobaczymy. Także Paweł, powodzenia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja zaktualizować sytuację za kilka kwartałów. Dziękuję. No i cóż, dziękuję za te życzenia i za zaproszenie. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze porozmawiać. Zobaczymy może za pół roku właśnie, czy jest faktycznie lepiej. Dzięki bardzo. Za chwilkę usłyszysz wywiad z Kubą Filipowskim, czyli CEO NetGuru, jednego z największych polskich software house'ów, który już od ponad 14 lat działa na całym świecie, tworzy produkty i w szczytowym momencie zatrudniało 1000 osób. Natomiast zanim do tego przejdziemy, małe przypomnienie, że naszą misją na tym kanale jest generalnie pomóc Wam do IT wejść i rozwijać w nim swoje skrzydła. Robimy to na 2 sposoby. Nagrywając tego typu materiały, ale także mamy swoją własną zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie udzielamy darmowych porad, feedbacków do CV lub odpowiadamy na każde możliwe pytanie, które może Wam jakkolwiek pomóc do IT wejść. Żeby do tej grupy się dostać, do czego Was teraz bardzo gorąco zachęcam i zapraszam, wystarczy wejść na naszą stronę, link w opisie www.deal-with.it. Tam pojawia się opcja zapisu na newsletter, zostawiacie swój adres i w odpowiedzi, w podziękowaniu otrzymujecie link do naszej grupy oraz hasło. My Was przyjmujemy i elo. Na tej grupie możecie nas pytać o wszystko za darmo, tak jak powiedziałem, damy Wam feedback do CV, ulepszymy je, przygotowujemy Was do zdobycia nowej pracy lub dajemy informacje o wydarzeniach, które dzieją się, w których bierzemy udział, typu webinary i tak dalej. Zachęcam, bo dosłownie za free macie dostęp do wiedzy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy po prostu Wam chcą pomóc. Także zapraszam, wpadajcie i lećmy do dalszej części materiału. Widzieliśmy się niemalże dokładnie rok temu, kiedy znajdowaliśmy z Tobą wywiad, w którym dzieliłeś się z nami swoimi wizjami, jak będzie wyglądał rok, który właśnie minął, 2024, a także opowiadałeś nam o tym, jakie są Twoje wnioski i jakby skąd się cały ten kryzys wziął. Więc dla wszystkich naszych słuchaczy, których interesuje to, skąd się wziął kryzys w IT, który trwa już któryś rok, cały COVID i całe te makroekonomiczne rozkminy, to już Kuba mówił rok temu, to się nie zmieniło. Zachęcamy, żeby ten odcinek sprawdził, bo był zajebisty, link w opisie. A teraz Kuba, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak faktycznie oceniasz ten rok, który się wydarzył. No i jakie są Twoje aktualne predykcje na kolejne, żebyśmy znowu założyli czapkę wróżbity i spróbowali przewidzieć, co się wydarzy. Tak dla wspomnienia, no, o czym mówiłeś rok temu. Przede wszystkim
prognozowałeś, że Stany obniżą 100%, jeżeli kredyt jest tańszy, co wpłynie pozytywnie na makroekonomię i na generalnie nasze branże. A jakby to się wydarzyło, parę miesięcy temu zrobili jedną dużą obniżkę, większą niż przewidywano, potem kolejną. Także to możemy sobie odhaczyć. Co jeszcze mówiłeś? Przewidywaliśmy, że 2.4 będzie bardziej o stabilizacji i że nikt się nie spodziewał fajerwerków w 2004, ale z kolei spodziewaliśmy się, że w 2025 to już bardziej ruszy. Teraz jak porównujesz? Czy faktycznie ten rok był rokiem stabilizacji, gdzie nie było dobrze, ale też nie było źle? Jesteśmy gotowi do wystrzału? Czy jak to oceniasz? Tak bym powiedział, no, że to był rok, który na poziomie takiego miesięcznego, że tak powiem, wyniku jest rokiem stabilizacji na pewno u nas. Myślę, że od strony branży to jest to sytuacja jest mniej więcej taka, jak patrzę na dane i na to, co słyszę od klientów, że duże enterprise żyją w swojej rzeczywistości i tam jak rozmawiam też z konkurentami naszymi, tam generalnie było dość stabilnie i w tym roku, i w poprzednim. Ten kryzys był głównie jednak w świecie scale-upów i startupów. I ten kryzys jakby jest nadal kontynuowany. Nadal trudno jest zebrać rundę, jeżeli nie robi się czegoś, co jest AI first. AI jest na pewno w trendzie i tam tych startupów, które bardzo szybko urosły, pojawiło się dość dużo w tym roku. Właśnie rok temu użyłeś bardzo fajnego sformułowania, że już wtedy, już rok temu na rynku było dużo suchego prochu w kontekście finansów, czyli to nie było tak, że właśnie enterprise straciły pieniądze. One je miały, tylko bały się ich wydawać i właśnie AI to było to, co mówiłeś, że ten suchy proch może tylko podpalić. No więc wydaje mi się, że od strony startupów to się dzieje, w sensie startupy są w stanie zebrać naprawdę duże pieniądze, duże rundy, jeżeli zajmują się AI-em, jeżeli są, tutaj przykładem na pewno takim polskim największym jest Eleven Labs, ogromny skalowy ceny w ciągu roku. I to wydaje mi się, że się potwierdza, czyli ta warstwa aplikacyjna plus to takie twarde AI typu OpenAI, w sensie te takie podstawy, fundamentalne spółki, one na pewno im się udało zebrać duże rundy. Co ciekawe, i to też jest coś, co zasłyszałem jakoś dzisiaj chyba nawet, te firmy nowe, które szybko rosną, nie potrzebują tak dużo ludzi, nie potrzebują tak dużo pracowników. I tak jak słyszałem takie szacunki, że 50% mniej pracowników jest potrzebnych, żeby wyciągnąć ten sam wynik, jeśli chodzi o przychody roczne czy miesięczne. Nie? A to się wiąże z layoffami kolejnymi? Ludzie mówią, że to się wiąże z AI. Po prostu. W sensie, wiesz, te firmy nie layoffują, nie zwalniają ludzi, one po prostu nigdy ich nie zatrudniają. Nie? Czyli powstaje nowa firma, ona w ciągu roku jest w stanie dojechać powiedzmy do 10 milionów dolarów przychodu i robi to połowę mniejszym zespołem niż firma w czasie, nie wiem, tych SaaS-ów, jak SaaS-y były popularne, nie? Więc jest jakiś, myślę, że ludzie są dużo bardziej konserwatywni, żeby zatrudniać pracowników, również w startupach i że to takie podejście na zasadzie rośnijmy za wszelką cenę trochę się zdezaktualizowało. W sensie rośnijmy szybko, ale zoptymalizujmy się AI-em tak bardzo jak się da, żebyśmy rośli najlepiej rentownie, szybko, albo na niskim burnie, albo przy niskim headcouncie. Na te wszystkie metryki się zwraca uwagę. To jest też coś, co powiedziałeś rok temu, bo spodziewam to dzisiaj, także mam dodami. Mogę ci zwalić z tymi co dodami. Powiedziałeś, że rok temu firmy, inwestorzy właśnie mówiły startupom i scale-upom, że przestańcie wydawać, zacznijcie szukać rentowności, nie? A oczywiście, że scale-upy, startupy drogą do rentowności pierwszym są layoffy, bo to jest główny core, czyli to się nie zmieniło. Nadal rentowność jest dużo ważniejsza niż skala jeszcze parę lat temu. No teraz wszyscy chcą mieć to i to, chcą zjeść ciastko i mieć ciastko, chcą robić dużą skalę, niską rentownością. I rzeczywiście, jak się patrzy na tą kohortę właśnie tych czysto AI-owych startupów, powiedzmy tych produktowych AI-owych startupów, nie? Czyli nie warstwę modeli, tylko warstwę budowania na modelu, to te startupy według danych chyba Stripe'a są dużo szybciej rosną, jeśli chodzi o przychody i dużo szybciej są rentowne
w stosunku do tych poprzednich kohort, nie? Wydaje mi się, że to ma związek między innymi z tym, że koszty związane z AI-em i samym tym, ile płacisz za dostęp do API-ów, są na tyle wysokie, że model freemium jakby nie działa w pełni, nie? I przechodzi się od razu do jakiegoś modelu subskrypcyjnego albo jakiegoś płacenia za usługę. I to sprawia, że te firmy dużo szybciej zaczynają się monetyzować i dużo szybciej jakby wykręcają dobrze liczby, jeśli chodzi o przychody, nie? Wiecie, no, samo OpenAI, które już praktycznie w pierwszym chyba miesiącu, no może nie pierwszym miesiącu, ale pewnie w pierwszym kwartale ChatGPT od razu walnęło subskrypcją za $200, a to oznacza, że ma dać $200 na jakąś wersję Pro. Tak, nie? Więc to pokazuje, że po prostu nie da się oferować za darmo tej usługi w tej jakości, jaką się chce, bo ten koszt związany z inference jest na tyle wysoki, że te firmy muszą go jakoś amortyzować, nie? I to sprawiło, że OpenAI robi teraz 3 miliardy przychodów, nie? Dolarów, więc to jest bardzo duży wynik, ale nadal wszystkie te firmy, które tworzą modele, no są nierentowne, nie? Tam jest race do tego, żeby inwestować jak najwięcej w infrastrukturę i móc budować więcej, nie? Ale ta warstwa aplikacyjna wręcz przeciwnie, one jakby korzystają z tego R&D, które zostało stworzone w OpenAI, w Cloudzie i tak dalej, i korzystają z tego, żeby robić produkty, które są dużo szybciej się skalują i są dużo bardziej rentowne, nie? I też od strony usability, UX-a użytkownicy są chyba dużo bardziej skorzy do tego, żeby płacić za to, bo one rzeczywiście rozwiązują problem jakiś end-to-end, nie? I robią to często w jakiś taki trochę magiczny sposób, nie? I użytkownik jest bardziej skłonny do tego, żeby zapłacić za taki końcowy rezultat, niż żeby zapłacić za, nie wiem, kolejne narzędzie do wklepywania danych do bazy danych, nie? I to też wydaje się jest bardzo ciekawe. No i teraz jakby jak popatrzysz na rynek, no to są enterprise, które gdzieś tam sobie stabilnie istnieją i optymalizują rzeczy. Są startupy, które tworzą nowe rozwiązania, które okazuje się, że bardzo szybko chwytają na rynku i bardzo szybko się skalują. No i teraz pytanie, jaka będzie odpowiedź enterprise? Czy oni zaczną kupować te usługi, czy raczej budować wewnętrznie? I to, co my widzimy na razie, to to, że eksperymentują z budowaniem wewnętrznie rzeczy. I to jest jakaś pewnie, jeśli chodzi o pracę w IT, to jest pewnie jakaś ciekawa przestrzeń. Nie? Mamy teraz kolejny przykład Żabki z tego roku, która bardzo mocno się pochwaliła tym, że weszli we współpracę z Microsoftem i faktycznie na ludzkich komputerach służbowych zostało Copilot zainstalowane. Nie wiem, czy się instaluje, ale jakby ten dostęp został odpalony tak formalnie, że każdy pracownik biurowy Żabki może i powinien używać Copilota lub tych innych narzędzi właśnie Microsoftu. Czy to jest przykład tej drugiej drogi, że jednak z czymś dużym się integrują, a nie budują tam jakieś swoje wewnętrzne mózgi. Tak, chociaż Copilot Microsoftowy ma słabą reputację dość na rynku. W sensie te usługi, które są tworzone przez te startupy, dużo częściej są lepszej jakości niż Copilot. W przypadku Microsoftu nie wiem, czy dla nich to ma jakieś znaczenie, bo oni są taką mają skalę, że właśnie mogą robić tego typu deployment, nie? A w przypadku klientów, no to oni często potrzebują właśnie jakiegoś takiego tailor-made rozwiązania, które będzie... No w Copilot ma to wadę i zalety, że możesz z nim zrobić wszystko, ale wadą jest ktoś, że no właśnie, że on nie ma tej specjalizacji, nie? Więc jak chcesz rozwiązać jakiś bardzo specyficzny workflow, jakiś bardzo specyficzny use case, to musisz stworzyć jakiś custom software albo kupić SaaS-a. Wydaje mi się, że jak jesteś dużym enterprise'em, to kupowanie jakiegoś małego narzędzia jest trudne, bo procurement, bo przejście security, bla, 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 bla. Często taniej, albo przynajmniej efektywniej jest zbudować coś customowego. I wydaje mi się, że to często firmy wybierają teraz. Kuba, czy software jest teraz lepsze? Bo rok temu bardzo mocno się doradziłeś, że software jest broken, że rzeczy nie działa tak jak powinny. Tobie się styli poszłaliśmy, teraz będzie nowa styli. Czy uważasz, że state of the software teraz jest na wyższym poziomie dzięki AI? Myślę, że jest dużo lepszy. Nie wiem, jak ty to postrzegasz, ale ChatGPT zmienił moim zdaniem kompletnie sposób, w jakim ja korzystam z komputera. I to, ile rzeczy można sobie szybko przeanalizować dzięki czatowi GPT jest przykład. Rozmawiałem dzisiaj z jedną z naszych klientek. Pierwszy jakiś tam intro call. Zrobiłem transkrypt narzędziem z tego calla.
więc nie musiałem robić żadnej notatki. Stworzył mi ładną notatkę. Do tego dał mi feedback na temat tego transkryptu i w jaki sposób poprowadziłem tą rozmowę i co mógłbym następnym razem zrobić lepiej w ramach takiej rozmowy. I do tego się zintegrował z CRM-em, więc od razu tą notatkę się pojawiła. I wiesz, i to jest coś, czego nie można było zrobić. Nawet rok temu nie było jeszcze tego narzędzia w pełni rozbudowanego, nie? I takich rzeczy będzie coraz więcej i jest cały ten trend tych agents, nie? I service as a software, czyli trochę takie odwrócenie SaaS-a, gdzie po prostu software ma rozwiązywać cały workflow, całą pracę ma dla mnie wykonać, nie? To zamiast robić ją ludzko, białkowo, to robią ją sobie softwarem. I wydaje mi się, że takich usprawnień, jakby szans na zbudowanie takich usprawnień jest tysiące, dziesiątki tysięcy. I będziemy po prostu coraz częściej w kontakcie w jakiś sposób z AI. Nawet nie zawsze sobie to uświadamiając, nie zawsze w formule czata, nie? Często to będzie po prostu to komputer zrobił dla mnie coś, czego kiedyś jeszcze nie był w stanie robić, a teraz już dla mnie to robi regularnie, nie? Codziennie. Przez panią też czekam na tych agentów, jak faktycznie te wizualizacje z prezek Apple'owych, gdzie ja mówię jedną rzecz i to coś potrafi na podstawie informacji mojego kalendarza, mojego maila, z moich notatek, tworzyć jakiś output, który faktycznie się wydarzy, nie wiem, nowe wydarzenie, nowe zadanie, albo coś właśnie wysłać jakiegoś maila, no to jest jeszcze przed nami, ale uwierzyłem, że to faktycznie się wydarzy, nie? Wiesz co, to jest trochę przed nami, to w pewnych specyficznych kontekstach to już jest, nie? Przykład prostego workflowu, który potrafi się wydarzyć sam. No my robiliśmy nawet taki projekt, że kontakt z obsługą przy użyciu czata GPT, czy przy użyciu AI, gdzie ten AI jest w stanie rozwiązać end-to-end tam 40% zapytań, a 70% prawie end-to-end i tam 30% potrzebuje wsparcia człowieka, nie? I to są już takie, wiesz, co sprawia, że masz 70% optymalizacji na jakimś use case'ie, więc zakładając, że w tym customer service pracuje 100 osób, no to 70% z tych osób już jest jakby w tym workflow niepotrzebne, nie? Więc to jest duża optymalizacja kosztowa. Nie? Jakoś się przekłada na twoja projekcja na stan rynku pod kątem przyszłego roku, no bo to, co powiedziałeś, jest poniekąd biznesowo inspirujące, że te same efekty niższym kosztem pracy, więc nie tak, że zwalniamy ludzi, ale ich może nie zatrudniamy, ale z perspektywy osób, które na rynku IT chcą robić rzeczy, no jest to pewien sposób poniesienia poprzeczki i poziomu trudności. I tak i nie. Moim zdaniem jest duża szansa na zmianę pokoleniową w developmencie, bo pojawiły się też świetne narzędzia do kodowania i wydaje mi się, że najlepszym odbiorcą nich będą wszyscy, którzy są na poziomie junior. Czyli jeżeli chcesz wejść do branży, odpal kursor, odpal te nowe narzędzia i zacznij budować software przy użyciu tych narzędzi, bo one mają specyficzny sposób pracy z kodem, ale ta specyficzność sprawia, że możesz być dużo bardziej produktywny niż ktoś, kto tego narzędzia nie zna. I wydaje mi się, że to jest szansa właśnie dla nowego pokolenia, że tak powiem. A poza tym wydaje mi się, że ja przynajmniej w mojej głowie mam taką na przyszły rok taką mantrę, że trzeba rosnąć, ale nadal trzymać niską bazę kosztową, najniższą jak się da bazę kosztową, by się tak naprawdę oszczędzić. Krótko mówiąc, jaką z tego wartość może potencjalny suwar do siebie wyciągnąć? Nabiorę na wartości jako potencjalny pracownik, jeśli będę mógł robić za pomocą AI więcej rzeczy. W tym momencie tak względem mojej konkurencji, która na przykład potrafi robić tylko A, albo B, albo C, a jak ja moim synie powiem, że ja potrafię robić i A, i B, i C, typu na przykład potrafię napisać dobry copywriting na stronę, potrafię ją w Figmie jakieś makiety zrobić i wyplikać prosty prototyp w Webflow czy w Framerze. Nagle już mogę robić pracę kilku osób i moja wartość się podnosi. Ja bardziej myślę o tym, wiesz, jak dużo muszę się naklikać, żeby zrobić prosty POC, nie? Albo mam jakieś zadanie, które wcześniej zajmowało mi, nie wiem, 10 godzin, czy jestem w stanie dzięki zrobić taki konkurs sam ze sobą, że to zadanie zrobię w 5 godzin.
dzięki, wiesz, czyli wszystko, co związane z produktywnością, nie? I na tym nie da się stracić, nie? No bo każdy chce mieć w zespole kogoś, kto jest bardzo produktywny. To jest oczywiste, nie? I jeżeli można używać do tego narzędzi, żeby tę produktywność sobie poprawiać, i jednocześnie ludzie, którzy są bardziej senior, dużo lepiej rozumieją koncepcję jakości, nie? I co zrobić, żeby to było jakościowe nadal. Czyli jak zrobić to samo, co wcześniej, w tej samej jakości, o połowę krócej, no to jest, wydaje mi się, no i w ogóle niekontrowersyjne, nie? To jest oczywista droga do przodu dla każdego, kto w tej branży chce progresować. Najbardziej oczywisty i jasny kierunek rozwoju dla juniorów, żeby suplementowali, a no seniorów też, nie? Też, ale juniorów, bo seniorzy mają to doświadczenie, którym mogą się, że powiem, bronić poza tym stale, a juniorzy mogą to doświadczenie bardzo łatwo suplementować po prostu narzędziami. Dokładnie tak. Moim zdaniem mogą być bardzo produktywni dzięki temu, że dobrze rozumieją, jak działają te narzędzia, znają ich ograniczenia, ale jakby znają też ich możliwości, nie? Bo te narzędzia naprawdę, jak się pracuje na jakichś open API-ach i tak dalej, to naprawdę nie trzeba wymyślać wielu rzeczy, tylko one potrafią przeczytać dokumentację i na podstawie tej dokumentacji coś zbudować, nie? I wydaje mi się, że ta chęć do eksperymentowania, do poznawania nowych rzeczy, do rozszerzania swojego workflow, ona jest naturalnie bardziej powszechna wśród ludzi bardzo młodych, nie? Którzy wchodzą na rynek i którzy wszystkiego się uczą, są bardzo chłonni. Przy ludziom starszych, takich jak ja, jesteśmy bardziej konserwatywni, bardziej dbamy o swój czas, nie wiem, nie chce nam się tyle eksperymentować z nowymi rzeczami. Każdy nowych ścieżek, bo lubimy swoje wydatki. Dokładnie. No to jest jakaś pułapka, gdzie w naszej branży no po prostu trzeba być na bieżąco, nie? To jest, nie ma możliwości uniknięcia tego. Brzmisz optymistycznie, jak myślisz o VA5. Myślę, że najgorsze za nami, tak. Ale uważam, że nadal trzeba być bardzo ostrożnym, nie przeinwestować. Ale tak, no. Myślę, że 2.5 powinien być lepszym rokiem niż 2.4. Dzięki. Jest ze mną Krzysztof, dyrektor zarządzający Software House'u Antologic z Wrocławia, ale też członek zarządu IT Corner, jednego z 2 największych stowarzyszeń Software House'ów w Polsce. Tak się fajnie składa, że całkiem niedawno IT Corner organizowało coroczny event, który nazywa się Upgrades i dodany jest rok, więc w tym roku był Upgrades 24, który ma na celu wymianę wiedzy, taką aktualizację właśnie wiedzy pomiędzy zarządzającymi, menadżerami z firm software'owych i dookoła tej branży. W tym roku na evencie było ponad 200 osób, więc jestem bardzo ciekaw, co branża mówi, jaka jest twoja perspektywa IT Cornera na aktualną sytuację w branży IT. Cześć Krzysztof. Cześć Mateusz, dzięki za zaproszenie, chętnie oczywiście to skomentuję, chociaż pytanie mimo tego, że jest proste, to oczywiście jest trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo to jest moja ulubiona w cudzysłowie odpowiedź, to zależy. Zależy jak, od której strony na to patrzymy, jaki przyjmujemy baseline i punkt odniesienia. Jest taka możliwość, że popatrzymy sobie na rok 2020 i porównamy do teraz, no to jesteśmy pi razy drzwi w tym samym punkcie. Jak porównamy rok 2022 do teraz, no to po prostu jest potężny spadek, pęknięcie pańki, zjeżdżalnia i pewnie jeszcze parę innych ciekawych określeń można tutaj użyć. Natomiast no miejmy na uwadze, że te ostatnie kilka lat było bardzo dynamiczne i żadne inne miasto na świecie takiej zmiany nie wymusiło na IT jak Wuhan. I trochę teraz jakby zbieramy tego plony. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, to pamiętam, że zaczynaliśmy ten rok 24 takim spotkaniem w IT Cornerze, takim śniadaniem menedżerskim, na którym no, podsumowaliśmy ostatni kwartał 2023 roku, ale też zaprosiliśmy analityków z kilku firm, żeby powiedzieli nam, no, jak oni widzą naszą przyszłość, bo już wtedy były takie no, mocne objawy kryzysowe. Chociaż pamiętam, że czwarty kwartał 2023 roku kończyliśmy bardzo przyzwoicie, ale to też trochę jest tak, że ten czwarty kwartał jest zawsze najlepszy, nie? Więc już się takie pojawiły
myśli, że mamy okienko w tunelu i zaraz będzie super. No, czy tak było, to zaraz do tego dojdziemy. Natomiast no tak, po pierwsze mieliśmy wtedy w tle wybory w Stanach, mieliśmy już widoczne oznaki gospodarczej zadyszki dużych gospodarek, takich jak Niemcy chociażby. No oczywiście była wojna. No i pamiętam, że analitycy wtedy mówili, że myślę, że wzrost gospodarczy będzie na poziomie 2-3% w tym roku i wygląda na to, że te 3% nie będzie dowiezione, ale jest to nie jesteśmy aż bardzo tak daleko od tego wyniku. Natomiast oni mówili wtedy jedno zdanie i ono się według mnie całkowicie sprawdziło. Czyli pierwszy kwartał 24 raczej bez zmian, przepraszam, pierwsza połowa 24 raczej bez zmian, druga połowa, no to powinna być już taka stabilizacja wzrostowa z fajnymi oznakami, że coś się ociepla. No i wydaje mi się, że mniej więcej w takim punkcie teraz jesteśmy, nie? Faktycznie ta połowa roku nie była jakaś tam rewelacyjna, natomiast po połowie z wielu różnych źródeł, od wielu firm, przeważnie też z IP Cornera, słyszę, że są pewne oznaki troszkę poprawienia tej koniunktury. No i żeby też może nie bazować tutaj na jakichś tam domysłach, czy takich bardzo subiektywnych odczuciach, to my prowadzimy takie badanie, które zainicjowałem już ponad rok temu i to badanie co kwartał, zadając kilka prostych pytań, sprawdza, gdzie mniej więcej teraz jesteśmy i porównuje się kwartał do kwartału, więc dosyć fajnie jakby widać ten progres i no jesteśmy w takim momencie, który można by powiedzieć, że osiągnęliśmy pewną stabilność. To znaczy, pamiętam, że początki tego badania to ono się całe na czerwono świeciło, czyli no był szok, było trochę niedowierzanie, było dużo takich rozmów, czy to ten kryzys to już jest, czy potem u kolegi to słyszałem, że jest, ale u mnie to właściwie jeszcze nie ma, to będzie coś z tego, nie będzie. Dużo było takich dywagacji, nie? Ale zaraz potem pierwsze wyniki pokazywały, że kurczę, coraz bardziej czerwono, coraz gorzej, krew się leje, nie? To potężne wiadro po prostu lodowatej wody, kubeł lodowatej wody wylany na nasze głowy po tym okresie, gdzie ten popyt po prostu wystrzelił w kosmos. Podaż uzupełnialiśmy na bieżąco, czasami pewnie, a nawet często za szybko. No i w każdym razie mieliśmy tutaj taki moment obudzenia, czyli z przejścia z tego proaktywnego budowania muskułów, siły, bo te projekty przecież będą, do tego, że kurczę, to ja muszę być operacyjnie teraz doskonały, to znaczy nie mieć kosztów ponad to, co jestem w stanie zapewnić projektowo, a jak się pojawi coś ciekawego, no to wtedy ludzi się zatrudni. Przy czym różnica jest oczywiście bardzo prosta, wtedy trudno było ludzi, i próg wejścia do IT spadł i tak dalej, i tak dalej. Bootcampy święciły po prostu sukcesy. Natomiast teraz jest trochę inaczej, nie? U ludzi jest łatwiej, więc tutaj jesteśmy dużo bardziej zachowawczy jako branża, bym powiedział. No i w konkretach jak na to patrzę, to w badaniu, w wynikach badania z 24 roku, z kwartału trzeciego, bo jeszcze czwartego kwartału nie zamknęliśmy, pewnie te badania się pojawią z jakimś tam opóźnieniem w styczniu. Natomiast ten trzeci kwartał wygląda nie najgorzej. To znaczy on się świeci generalnie na żółto z już fajnymi akcentami zielonymi gdzieniegdzie, nie? Czyli wygląda na to, że udało nam się ustabilizować i nie wiem, ławeczki na przykład są bardzo małe stosunkowo do poprzednich okresów. Headcount utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, więc jakby wygląda na to, że mamy za sobą okres tych redukcji. Wynagrodzenia generalnie są zamrożone, tak bym powiedział. W pojedynczych przypadkach gdzieś tam pojawiają się wzrosty, ale to raczej nie są wzrosty takie spektakularne, jak to miało miejsce jeszcze parę lat temu, że one bardzo mocno wyprzedzały inflację i w ogóle wskaźniki wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli chodzi też o marżę, to się ustabilizowała raczej, chociaż jest sporo firm, które wykazuje, że jednak im jeszcze maleje, nie? I można by tak popatrzeć na to badanie, że ono jakieś takie niejednoznaczne jest, nie? Że tutaj jest trochę na żółto, trochę na zielono, trochę na czerwono, i faktycznie znowu tutaj
pewnie odpowiedź jest to zależy, na jaką firmę patrzymy. I my niestety tych danych nie zbieramy, bo to badanie jest takie po prostu anonimowe z założenia. Natomiast wydaje się, że są firmy, które mają fajny match teraz do potrzeb rynku i tam się dzieje dobrze. Są firmy takie, które się spivotowały na przykład, ale są takie firmy, które kurczę wybrały na przykład najgorszą możliwą kombinację, która przez lata była w ogóle nie do wyobrażenia, że ona może być w którymś momencie jakby do ruszenia, nie? Na przykład automotive w Niemczech, nie? To kto by powiedział, że parę lat temu, że niemiecki automotive to jest zły wybór dla branży IT. No, wydawało się super stabilny i tak dalej i właściwie, że on się nigdy nie skończy. No i nagle się okazuje, kurka wodna, że się skończy, nie? Że jest kłopot, że wiadomo, weszły Chiny, że Niemcy złapały gospodarczą zadyszkę. I takie firmy pewnie, to jest oczywiście moje gdybanie, ale pewnie takich firm jest więcej, takich obszarów też jest więcej i one trafiają w te szufladki, że właściwie się pogarsza rewę, że zmniejsza się marża, że rośnie ławeczka. Nie? I równocześnie są też firmy, które no, jakby trochę spivotowały, czy znalazły fajną niszę, czy może od razu, od początku były w tej niszy. I oczywiście pierwsze, co każdemu przyjdzie do głowy, to jest AI i pewnie tak jest, ale są też inne obszary, nie? Które tam cyberbezpieczeństwo, nie wiem, ochrona zdrowia, to znaczy po prostu medtech szeroko rozumiany. To są takie tematy, które według mnie są teraz gorące i dobrze w nich być. Nie? No i z tego, co wynika? No z tego, krótko podsumowując, według mnie wynika to, że no, okres tych tak zwanych generycznych software house'ów, które sprzedają dewelopera na kilogramy, minął i albo masz jakiś pomysł na siebie inny niż to, co do tej pory działało, bo to działało wcześniej, nie? I to też według mnie trochę rozleniwiło branżę, no bo było łatwy pieniądz, nie? Po który na stosunkowo niedużym ryzyku, po którym można było się schylać. I teraz a versus jakaś specjalizacja, robienie projektów samemu, nie wiem, ileś tam innych różnych opcji biznesowych, no ale to wtedy nie było sensu do końca iść, no bo po co miałeś dawać sobie większe ryzyko, mniejsze marże na przykład, jak tutaj miałeś lepszy i łatwiejszy biznes, nie? Więc trochę teraz się budzimy z tej sytuacji i musimy sobie jakoś z tym poradzić, aczkolwiek ja tą dynamikę widzę, nie? To znaczy widzę, że firmy nie tkwią w tym takim micie, że dobra, to wróć, nie? Zaraz będziemy z powrotem mieli generyczne software house'y, zadzwoni John z Ameryki, czy tam Helmut z Niemiec i zamówi ode mnie zespół 30-osobowy, nie? No ten telefon nie dzwoni, nie? U mnie też nie dzwoni, sprawdzam go co jakiś czas, ale nie, nikt nie dzwoni, więc trzeba znaleźć trochę inny sposób na to. No i jaki to jest pewnie kolejne pytanie. No właśnie, bardzo dziękuję. Świetnie zdiagnozowana sytuacja. No, mogę Ci podpowiedzieć, bo jeszcze nie rozmawialiśmy jak inne moje rozmowy. Tutaj słuchacze już mają okazję, już tą wiedzę mają w tej chwili, no to jakby nie odbiega ta Twoja perspektywa jakoś zbytnio od tych, które przedstawiają inni, więc no, to tylko potwierdza, że dokładnie mamy taką sytuację, jak mówisz. I to nie, że nam się wydaje, tylko po prostu tak jest. Ale głosy są różne, jeżeli chodzi o perspektywę na rok przyszły i następne. Czy pokusiłbyś się tutaj o jakąś prognozę? Szklanej kuli nie mamy, więc oczywiście to są tylko nasze jakieś tam wizje, koncepcje, przewidywania, no i może się okazać, że wszyscy nie mamy racji, będzie jeszcze inaczej niż tu każdy powiedział, ale jestem ciekaw, co ty sądzisz? Czy pokusisz się o jakąś perspektywę? Jasne, wiesz co, sprawa jest oczywiście znowu trudna, bo to jest trochę wróżenie z fusów, natomiast zacząłem tę rozmowę od tego, jak patrzyliśmy na 24 rok. Tam było wiele takich niewyjaśnionych tematów, jak chociażby wybory w Stanach i ten temat gospodarczej zadyszki. No i teraz jesteśmy w trochę innym miejscu, to znaczy makroekonomicznie wydaje mi się, że sytuacja powinna być lepsza i to w jakiś tam sposób zapewne przełoży się na IT, no bo tak, wynagrodzenia nam zahamowały, to znaczy one pewnie będą rosnąć, ale to jest jakiś tam symboliczny procent w stosunku do tego, co wydarzało się kiedyś.
eksperci mówią też, że złotówka powinna się osłabiać, to znaczy nasza siła eksportowa po prostu powinna być wtedy nieco większa, ale tego dam pewną gwiazdkę, bo to, co się też zmieniło w ostatnich latach, to 22% eksportu IT polskiego idzie na Stany i 9% na Niemcy. I teraz myśląc o tych Stanach i tym sławetnym Johnie z Ameryki, którego przywołałem, no to problem pojawił się taki, że jest nowy gracz i to jest Ameryka Łacińska. Tam bardzo wiele spółek takich europejskich pootwierało swoje oddziały, zatrudniają lokalsów. Oczywiście lokalsi też zaczęli się gromadzić w firmy, no i oni zaczynają stanowić taki trochę pierwszy wybór dla Amerykanów. Nie? I tutaj myślę, że przede wszystkim strefa czasowa, bliskość pod kątem lecenia w jedno, w drugie miejsce, nie? To jest taki temat, więc tutaj zostawiam taką gwiazdkę, żeby też na te Stany tak ostrożnie patrzeć, bo kto wie, co tam się jeszcze wydarzy. Nie? Po prostu jesteśmy na rynku, gdzie konkurencja jest ogromna i to nie są czyli tylko Ameryka Łacińska, ale też i Indie, Pakistan i Rumunia i tak dalej, i tak dalej. Nie, właściwie każdy kraj ma jakiś potencjał tutaj IT, który próbuje wyjść na zewnątrz. Nie? No, pytanie jest też, co dalej z AI-em się wydarzy, nie? Bo ja pamiętam też takie dyskusje przed 24 rokiem, że klienci, czy może duże spółki alokowały budżety do tej pory przeznaczone na tak zwane klasyczne IT, alokowały je w stronę właśnie tak zwanych projektów AI-owych, nie? Cokolwiek to oznacza, no to jest dosyć szerokie pojęcie. No i z drugiej strony masa inwestorów inwestowała w produkty AI-owe i zaczęła mówić sprawdzam. Nie zawsze ten zwrot jest taki, jakby sobie życzyli. Więc jesteśmy w takim punkcie zapytania. Nie? Jakby popatrzeć na krzywą hype'u Gartnera, no to na przykład generatywne AI już jest za szczytem. Nie? Już minęło szczyt tego hype'u. I to jest takie otwarte pytanie, co się stanie? Nie? Czy te duże firmy, duzi gracze powiedzą, dobra, to wracamy na przykład z tym budżetem z powrotem do klasycznych, czy może jednak na przykład poszło tak dobrze, że jeszcze więcej tej kasy przesuniemy w stronę AI? To jest ciekawe zagadnienie. Ja mam tutaj tylko, że to jest moja perspektywa jako firmy, która też ten AI od 2 lat wdraża. No ja jednak trochę rozdzielam te startupy AI-owe od tego AI, które my jako software house'y, firmy software'owe wdrażamy, no bo to jest troszeczkę zazwyczaj przynajmniej my nie obiecujemy złotych gór, to znaczy to nie jest lekarstwo na całe zło, a startupy wiadomo, że trochę tak zachęcają tych inwestorów i trochę tak to sprzedają, więc jakby ja cały czas stoję na stanowisku, mogę nie mieć racji, ale że pewnie, może i jest bańka na AI, ale to jest bańka na startupach, ale nie widzę, żeby to była bańka przynajmniej w Polsce na wdrożeniach AI-owych, bo zainteresowanie może i jest, nie wiem jak tam u was idzie sprzedaż, czy też robicie AI, ale ta sprzedaż idzie, no powiem szczerze, no tak idzie średnio, jakby te firmy przesuwają decyzje, odsuwają z kwartału na kwartał, próbują małe projekty i nawet jak jest zwrot idący w setki tysięcy, nie, aż tak dobrze to nie jest, ale w setki procent, to jakby są bardzo ostrożni z kolejnymi i to nie stanowi cały czas dla nich priorytetu numer 1, to jest w sumie kolejny aspekt, miałem tak dużo nie mówić i się uruchomiłem, bo musiałem tutaj dopowiedzieć jakby tą perspektywę, bo jestem tak bardzo przekonany, że mam rację, mogę jej nie mieć, ale tak czuję, że to właśnie o to chodzi i że jednak trzeba to rozdzielać, to znaczy jakby, że jakby nie uważam, że mamy bańkę tutaj właśnie w tych wdrożeniach AI-owych w firmach, które już działają i chodzi jakby o usprawnianie ich procesów wewnętrznych, obsługi klienta i tak dalej, że tutaj wcale jeszcze bańki nie ma, a na pewno nie w Polsce, no bo ja głównie w tym roku w tej chwili działam, więc jakby ja nie czuję, żeby tu była bańka, ale na startupach pewnie już jesteśmy że to jakby, jak w COVID-zie chyba się okazało, że te wszystkie projekty, które wtedy w COVID-zie powstały, to też nie przyniosły tych milionowych zysków, no i tak samo pewnie tu jest większość startupów AI-owych. Wiesz co, być może tak jest. Na pewno ta ostrożność jest z każdej strony, nie? To znaczy jakby ten początkowy hype, gdzie wszyscy wszystko pchali w AI, to wydaje mi się, że mamy za sobą. Teraz się podejmuje racjonalne decyzje, nie? Bo czasy są jakie są, biznes jest dosyć trudny. Ja myślę, że spółki mocno patrzą na zwroty z poprzednich
inwestycji, patrzą na przykład pewnie na to, czy, nie wiem, zainwestowali, powiedzmy, te, nie wiem, kilkaset tysięcy czy milion złotych w coś średniej wielkości. I pewnie patrzą teraz na rynku, kurczę, czy nie pojawi się jakiś startup, który robi dokładnie to samo za $5 miesięcznie, nie? Bo po prostu jest bardzo duża dynamika rynku. I to jest, myślę, to, czego się wszyscy boją, nie? Ja słyszałem, kiedyś dostałem taki telefon, że pewien inwestor szuka dużego produktu, chciałby zainwestować w duży produkt, chciałby generalnie kupić ten duży produkt, natomiast miał tylko jeden warunek, znaczy dwa warunki. Jeden to dotyczył revenue, ale on nie jest taki istotny, drugi dotyczył tego, że on nie mógł być AI-owy. No i teraz trzeba sobie pewnie zadać takie pytanie, zrobić sobie takie ćwiczenie, no dlaczego akurat tak postanowił? Nie? Może właśnie dlatego, i to jest ta moja odpowiedź, moje podejrzenie, że dynamika jest tak duża, że zainwestowanie grubej kasy teraz w coś, co się wydaje no jakimś po prostu szczytem osiągnięć, może się okazać, że za 2 lata ten szczyt osiągnięć jest no to, że to nie był sufit, a podłoga, nie? I myślę, że tego trochę się też wszyscy boją. Aczkolwiek, no, żeby nie było, jakby jestem zwolennikiem, użytkownikiem AI, a właśnie w kategoriach takich tuli wspomagających i zarówno. I wydaje mi się, że to może być must have w przyszłości, że spółki nie tyle będą jakby zastępować ludzi AI-em, ale wspomagać ludzi AI-em, nie? Jak taki. I ewentualnie wzrost zatrudnienia się zatrzyma. Tak, to ja to też jestem tego zdania i tak obserwuję, jakby nie mamy prawie w ogóle zwolnień w tych wdrożeniach, które zrobiliśmy, tam jakieś symboliczne, chyba jedno zwolnienie było, cała reszta to po prostu zespół jest wolniej skalowany albo nie będzie skalowany i tyle. A czy pokusiłbyś się jeszcze o jakiś komentarz, bo nas słuchają tego podcastu, słuchają głównie osoby, które chcą, taki jest nasz cel, dołączyć do branży IT, lub się przykwalifikować. Tak wystartowaliśmy idealnie 2 lata temu z tym podcastem. Także jesteśmy wszyscy teraz ze słuchaczami cierpliwi. Natomiast ostatnio faktycznie dołączyło też sporo osób z branży programistów, do których jakby stricte nie kierowaliśmy tego przekazu, ale no siłą rzeczy szukają na przykład właśnie aktualizacji sytuacji i dlatego też oni słuchają. Czy może miałbyś jakąś radę, perspektywę, jak właśnie powinni na ten rynek spojrzeć ludzie, którzy chcą w nim pracować, nie właściciele, bo jakby super ta perspektywa, którą przekazałeś, jakby no, to dużo daje i w zasadzie jak ktoś logicznie się nad tym zastanowi, to i tak wyciągnie sobie z tego wnioski, ale może jesteś w stanie przekazać coś jeszcze bardziej wprost do tych osób, które będą chciały wejść w tą branżę albo są w tej branży i się zastanawiają, czy dalej jest sens, a może w jakim kierunku iść. Często dostajemy tego typu pytania. To jaki teraz kierunek? Mieliśmy ostatnio głośną dyskusję o analityce, ale potem z jednej strony, że tak, że analityka danych, jakaś analiza, jakaś tam weryfikacja, ale że za chwilę to w sumie nie, bo AI i tak zrobi wszystko, zanalizuje i wypluje podsumowanie i raport, czy nie ma sensu. I jakby jak żyć, panie Krzysztofie? Słuchaj, no ja mam na to chyba prostą dosyć odpowiedź i nawet trochę sam ją udzieliłeś w tym pytaniu. Mianowicie trzeba się umieć zaadaptować i po prostu podejście takie, znaczy założenie takie, że wystarczy raz się nauczyć tam, nie wiem, jakiegoś języka programowania typu Java czy tam, nie wiem, .NET i na tym jechać przez najbliższe 20, 30 czy tam ileś lat do emerytury. No nie, tak się nie wydarzy. Nie? Trzeba być bardzo zwinnym. Tutaj agile, już nie tylko w sensie prowadzenia projektu, ale też w sensie swojej kariery trzeba rozpatrywać i trzeba poszerzać swoje kompetencje. Nie? To jest też taka ciekawa sprawa i ja mam taką teorię osobistą, która mam tylko potwierdzenie gdzieś tam w różnych danych, które sprawdzam, ale zawsze jak jest jakiś gorszy czas w IT, to wiesz, jaka specjalność czy specjalizacja najbardziej rośnie, jaka jest najpopularniejsza wtedy? To jest full stack. To jest full stack, nie? To jest szwajcarski scyzoryk, który przyjdzie, to trochę postawi CI/CD, trochę zrobi backend, a i trochę tam frontu zrobi, nie? To pewnie nie jest najlepszy programista frontendowy, backendowy i DevOps na świecie, jakby patrzeć na te oddzielne role, ale jest na tyle dobry, że jest w stanie, wiesz, jakby zrobić coś od A do Z, nie? I ja myślę, że takie osoby, które jakby wychodzą poza ramy, to są osoby, które mają szansę no, w tej branży dłużej zostać i dobrze żyć. Natomiast trzeba, ja do tej analogii wracam już któryś raz w ciągu ostatnich paru tygodni, ale tam mi się mówiło, że lekarz się uczy przez całe życie, nie?
No, pewnie tak i musi się uczyć, natomiast dynamika w IT jest ogromna i dużo większa niż na przykład w medycynie i ten deweloper tak samo się uczy całe życie, nie? I myślę, że no, tak na to trzeba popatrzeć. Jest. Ja Ci, Krzysztof, tylko dopowiem i Ty przy okazji słuchaczom, że mam ostatnio okazję trochę działać też w branży budowlanej, nie deweloperskiej, tylko raczej takiej typowo budowlanej. To tak, mniej więcej dynamika, jakbym ją porównał, to jest taka, że rzeczy, które u nas zmiana trwa nawet prawie że paradygmatu. 3 miesiące, to budowlance zajmuje to 5-7 lat. No właśnie, o tym trochę mówię. No chyba tyle na to pytanie. Dobra. Czy coś jeszcze chciałbyś na koniec dodać? Wiesz co, może kilka takich smaczków z upgrade'u podrzucę, co tam wiele fajnych rozmów, wiele fajnych prelekcji było. Też może taki pierwszy, który mówił o stanie branży, to były takie 2 panele, takie według mnie główne panele na całym upgrade'zie. Jeden nazywał się panel zagłady, drugi nazywał się panel nadziei. No panel zagłady odrobił absolutnie swoje lekcje, bo po prostu ludzie musieli wyjść, zaczerpnąć powietrza, bo naprawdę było grubo. Trochę tam kubów tej zimnej wody z lodem zostało wylanych na nasze głowy. Zresztą bardzo słusznie. I panel nadziei, który tak tylko trochę dźwignął, w tym sensie, że no dużo łatwiej było czarno widzieć niż znajdować te możliwości na przyszłość, nie? Więc to taki pierwszy smaczek. Drugi to jest taka moja trochę też obserwacja, nie tylko z upgrade'u, ale tam było wiele takich rozmów, ale też z wielu innych rozmów, które w IT Cornerze głównie odbywam. To są produkty, to jest popatrzenie na produkty, to jest zrobienie czegoś, jakiegoś SaaS-a, postawienie sobie kolejnej nogi firmowej, która cię ustabilizuje i da ci fajny przychód w przyszłości. To jest cholernie trudny temat i pewnie w ogóle to jest temat na osobną dyskusję i osobny odcinek podcastu, bo też mamy swój produkt i tutaj to jest bardzo ciężka praca, żeby go wytworzyć, natomiast widzę, że to jest pewien trend, nie? Że skoro usługi tak średnio idą, no to może trzeba się zwrócić do produktu. I trzeba za to bardzo kciuki, bo chciałbym, żebyśmy jako Polska mieli taką własność intelektualną, takie swoje coś na świecie, nie? Kilka tych dużych startupów, które zresztą polskich jest na rynku, ale chciałbym, żeby było ich jeszcze dużo więcej. Nie? I mam nadzieję, że ten czas, gdzie teraz trochę firmy, spółki inwestują właśnie w rozwój produktów na swoim podwórku, no to zaowocuje za parę lat tym, że tych startupów będzie więcej w Polsce i w Europie. No i może jeszcze na koniec takie 2 rady, które bym zostawił wam słuchaczom i w kontekście tego, co padło na upgrade'zie. Najlepszy krótkoterminowy, jakby low hanging fruit, można powiedzieć, że co robić w trudnej sytuacji, podnieść telefon, zadzwonić do swoich klientów. I tam pewnie jest jeszcze jakaś potrzeba, pewnie oni nie wiedzą, że ty akurat to robisz, bo ja mam taką teorię, że klienci w ogóle nie wiedzą, co my robimy, oprócz tego małego zespołu, który ich w czymś tam wspomaga. Natomiast to jest taka według mnie super prosta rada, którą warto zrobić. No i druga rada, która padła, zdaje się na Made in Wrocław, od kogoś z Intela i ona mi się po prostu szalenie podoba i to jest takie moje motto na najbliższy czas w głowie. Przestań myśleć o sobie, o Polsce, o IT polskim jako low cost. Myśl o tym jako best cost. I po prostu my dajemy najlepszą wartość za kwotę, którą kasujemy. Po prostu nie da się znaleźć lepszego stosunku jakości do ceny nigdzie na rynku, nie? I jakby w ten sposób o sobie myślmy, nie konkurujmy ceną, konkurujmy kompetencjami, specjalizacjami. Mam nadzieję tymi produktami w przyszłości, ale absolutnie nie ceną. Nie? To nie jest dobry czas i nigdy na to nie był dobry czas. A i chyba tym zakończę, taką myślą. Mam nadzieję, że ona się sprawdzi, mam nadzieję, że kogoś zainspiruje
bo mnie bardzo mocno zainspirowała i że jak porozmawiamy sobie za rok, to będziemy tu jeszcze bardziej uśmiechnięci i wtedy będzie wszystko na zielono. Tego życzę wam, jak i sobie. Bardzo dziękuję, Krzysztof, i wzajemnie. Jeżeli pozwolisz, to chcielibyśmy wrócić za pół roku, bo tak mniej więcej co pół roku robimy tą aktualizację, póki jeszcze sytuacja jest dynamiczna. Jak się ustabilizuje, to wtedy pewnie raz w roku. Bardzo dziękuję, Krzysztof. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Cześć, do zobaczenia. I na koniec wywiad z Maciejem Mazurkiem. Maciej jest CEO Bitalent, czyli jednej z najbardziej znanych i respektowanych polskich firm HR-owo-rekrutacyjnych, które zajmują się pozyskiwaniem i łączeniem talentów, czyli osób, które szukają pracy z osobami, które szukają tego typu ekspertów, specjalistów. Maciej już raz był u nas na kanale i już raz dzielił się swoją perspektywą tak HR-owo-rekrutacyjną na ten rok, który właśnie minął, a w tym materiale podzieli się również swoją perspektywą na to, co przed nami. Cześć. Dzięki, że zgodziłeś się spotkać i podzielić z nami waszą perspektywą. Chciałem zadać ci dzisiaj 2 pytania. Pierwsze, jak oceniasz aktualną sytuację w branży IT? Mówimy o Q4 2024, ewentualnie o całym roku, ale najbardziej interesuje nas, jak widzisz to teraz z perspektywy firmy rekrutacyjnej, którą jesteście i jak obserwujecie drugie, co uważacie? No myślę, że właśnie dużo zależy od perspektywy i jako firma rekrutacyjna też widzimy ich kilka, natomiast powiedziałbym, że jest umiarkowanie pozytywny, to znaczy mamy zdecydowanie więcej zapytań ofertowych, widzimy po naszych klientach, że otwierają procesy rekrutacyjne, szczególnie klienci duzi. Momentami dochodzi do sytuacji, gdzie my już musimy powiedzieć stop, ale osoby, które robią ten proces, nie są w stanie udźwignąć więcej i musicie albo więcej osób wziąć od nas, albo otworzyć kolejne procesy, albo zatrzymać rekrutację. Natomiast nie jest to widoczne jeszcze u wszystkich, w sensie to i tak jest bez porównania z tym, co było w 2022 roku. Jakbym tak mógł w liczbie zapytań ofertowych powiedzieć, no to jest 1/4, czyli 25% tego, co było. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja kandydatów, bo my teraz mierzymy się raczej nie z tym, że nie możemy pozyskać kandydatów, ale z tym, że mamy bardzo dużo aplikacji. Jakby znów mówię, głównym typem klienta, z którym dziś współpracujemy i u którego to występuje, to są duże firmy z innymi brandami i oni dostają naprawdę dużo tych aplikacji i problemem trochę jest, jak teraz zachować taki obiektywny proces, który będzie wobec wszystkich fair. Mamy takie sytuacje, jeżeli klient decyduje się na to, żeby po prostu pierwszy kandydat, który odpowiada profilowi i jest OK, zdecyduje się złożyć ofertę, no to bywa, że ktoś u nas jest 2 czy 3 razy rozmawiając z tą samą osobą i musimy przekazać feedback, że hej, no jesteś super, ale po prostu komuś już złożyliśmy ofertę i tylko czas zadecydował, nie? No bo znów mówię, to jest charakterystyka, dla mnie nawet to było odkrywcze, ale charakterystyka dużej organizacji, która jednak tych osób ma sporo. Więc ruch jest, natomiast ja bym powiedział, że z perspektywy kandydatów to też jest kwestia czasu, bo skoro otwiera się więcej procesów, to może dzisiaj jest tak, że trzeba wysłać bardzo dużo CV, żeby dostać tą wymarzoną pracę, natomiast to też się będzie zmieniało, bo nie ma siły. Jeżeli firmy w Q4 mówią nam, a dzisiaj nawet miałem taką rozmowę, gdzie klient nam powiedział, że zwiększył, że dostał 3 razy więcej zapytań o hiring managerów niż w zeszłym kwartale, 3 razy więcej procesów otworzył, 8-osobowy zespół rekrutacyjny, no to za chwilę będzie 3 razy więcej ofert pracy, więc tam też rynek powinien wyglądać dobrze. Ja nie sądzę, żeby to wróciło do tego, co było w 2022-2021, no bo te czasy pocovidowe były bardzo specyficzne, to raczej było wiele czynników wpływających na to, jak wyglądał rynek, ale myślę, że no ja odważnie bym powiedział, że jesteśmy po tej recesji i kryzysie w IT, że z niej wychodzimy. Czy ja dobrze rozumiem, że interpretuję, że tak naprawdę jako firma rekrutacyjna pierwsi odczuliście zatrzymanie i rozpoczynającą się recesję, ale też prawdopodobnie pierwsi odczuwacie pozytywny trend w drugą stronę, zanim większość rynku powie tak, czujemy zmianę. Myślę, że tak. Wynika to pewnie z tego, że my zajmujemy się rekrutacjami, czyli tym, co dzieje się przed rozpoczęciem projektu, ale też tym, że nasze projekty i współprace są bardziej krótkoterminowe. To znaczy, zanim firmy na przykład usługowe zdobędą kontrakty, no to nam jest dużo mniej, nasz jakby ticket sprzedażowy jest znacznie mniejszy, więc szybciej możemy zacząć tą współpracę. Wiele z tych współprac my zostaliśmy dostawcami na przykład jeszcze w czasach tych covidowych i teraz jak jest taki zespół rekrutacyjny wewnętrzny i on nagle dowiaduje się, że ma 3 razy więcej rekrutacji, no to bardzo szybko możemy przejść tą ścieżkę jako dostawca.
a jednak jeżeli mówimy o całym sektorze, no to jeżeli chcemy zacząć projekt na przykład IT za 1 000 000 złotych i tak dalej, no ta ścieżka pewnie przetargowa będzie jeszcze do przejścia dla dużych firm, więc myślę, że cały sektor zacznie odczuwać to troszeczkę później, w sensie przyzna, że być może miałem rację, znaczy ja też mam taką nadzieję, może się okazać, że pierwszy kwartał zweryfikuje moje koncepcje, ale z drugiej strony to nie jest tak, że my widzimy jakieś zwiększenie w grudniu 4 kwartału, ale widzimy rosnące zapotrzebowanie od lipca 2024 i nie ustaje, więc... Okej, a w tej chwili te zapytania trafiają się z Polski, z zagranicy, czy z wszystkich kierunków? Jak z zagranicy, to z jakiego kierunku? Tak, powiedziałbym, że charakterystyka jest inna niż była przed pandemią, bo mamy, tak, zapytania są głównie zagraniczne, to znaczy firm zagranicznych. No różnie to wygląda, bo teraz pytanie, jak mieszany kapitał będziemy rozumieć, czy na przykład firma jest zagraniczna, ale z dużym oddziałem w Polsce, to tacy też, ale generalnie albo są to zagraniczne firmy produktowe, albo to są duże firmy i wtedy to już jest mieszane, to jest albo polskie, albo zagraniczne, natomiast mamy bardzo mały odsetek na razie polskich firm usługowych, które swego czasu stanowiły taki nasz core, więc powiedziałbym, że na ten sektor jeszcze czekamy, bo pojawiają się zapytania, ale one, patrząc ile ich kiedyś było, a ile jest teraz, no to jest jakiś ułamek. Okej. Czyli jak tak sobie przypominam naszą rozmowę z wiosny, to na razie komunikacja i komunikat jest spójny. To znaczy tak jakby potwierdza się to, co wtedy prognozowało się, jeżeli dobrze pamięta. Tak, chociaż wtedy nie wiem, czy jeszcze miałem takie optymistyczne nastroje, jak rzeczywiście będzie ten Q4 wyglądał, ale... To zależy, bo za kulisami miałeś mniej optymistyczne myśli na chwilę, ale... Okej. Ale generalnie jakby kierunek był mniej więcej taki spójny, tylko było chyba więcej pytań, wątpliwości, tak sami, czy to faktycznie, czy to dopiero się wydaje, no. Ale już był taki komunikat, nawet ten poza kadrem, że faktycznie jest tam jakiś ruch się zaczyna dziać i to był właśnie pierwiostkowny wtedy ze Stanów Zjednoczonych. Co by pokazywało, jak teraz wskazujesz zakup ogólnie, porozumiem, że mówisz o Zachodzie ogólnie, a nie o Stanach, czy o Stanach ogólnie? Mówię o Zachodzie ogólnie, ale dominują Stany, tak. Okej, ale się rozkręciły krótko versus wiosna. Tak, zdecydowanie. No to rozumiem. No to kontynuując, to w takim razie jak przewidujecie, jak nastawiacie się na rok 2025? No, ja patrzę na to optymistycznie, jako rok 2025. Znaczy dla mnie osobiście to jest takie teraz wyzwanie, no bo mamy, jak my wchodzimy teraz, to wchodzimy z czasów, kiedy było źle, wchodzimy w okres, który jest niewiadomym. I teraz, jeżeli my jako organizacja mamy jakieś tam rany, blizny z tamtego okresu, no to one mówią, znaczy z jednej strony jeden głos mówi, Maciek, bądź ostrożny. Nie, bo nie wiadomo, czy tak będzie w rzeczywistości, ale z drugiej strony sobie myślę, że jak ktoś wchodzi na ten rynek jako organizacja w 2024, w trzecim kwartale, no to on widzi rosnący rynek. I teraz nie można, bardzo długo pewnie ja będę miał z tyłu głowy, że był jakiś kryzys, recesja i trzeba być ostrożnym, no a z drugiej strony nie można być za ostrożnym, można przegapić w ogóle cały moment, w sensie bardzo późno wejść do tego rosnącego rynku, więc ja generalnie myślę optymistycznie, ale chciałbym też wyciągnąć takie lekcje i troszeczkę pozmieniać po prostu model biznesowy, żeby on był elastyczniejszy, żebyśmy mogli trochę lepiej reagować na potencjalne zmiany na rynku, ale jakby moje podejście jest optymistyczne, nie mogłoby być inaczej, w sensie nie może być tak, że mamy dużo więcej zapytań ofertowych, zwiększamy zatrudnienie, no a ja bym powiedział, że pesymistycznie podchodzimy do 2025. To byłoby bardzo niespójne. Więc optymistycznie, ale z drugiej strony no tak rozsądnie. Chciałbym bardzo ciągnąć lekcję z tego, co było. A jeżeli byśmy chcieli wskazać, bo słuchają nas osoby, które albo się chcą przekwalifikować, ale też ostatnio dosyć sporo z branży, które po prostu sądują. Tak naprawdę taki jest cel tego odcinka, żeby pokazać trochę branży, zabrać tych głosów z różnych miejsc, różnych obszarów i pokazać jakiś trend, kierunek, nie tylko samego rynku, ale też na rynku jakby już konkretnych stanowisk. To pamiętam na wiosnę rozmawialiśmy dużo o AI, o low-code, o specjalistach od LLM-ów, od innych modeli. Jak teraz to wygląda? Czy to się pogłębia i to są właśnie te kierunki, czy pojawia się coś nowego, gdzie jest stanie największe zapotrzebowanie? Dokładnie tak jak było, czyli AI, Python, jeśli chodzi o język, tego jest mnóstwo i to w ogóle ostatnio miałem tak, że miałem bardzo fajnego kandydata z C-Sharpem, z .NET-em i pytam, czy mamy jakieś procesy. Mamy trochę tych procesów też dalej i nikt nie ma C-Sharpa. Za chwilę pytam o Angulara, też nie ma Angulara. I z Reacta trafiłem na jedną rekrutację, gdzie no przecież jeszcze jakiś czas temu tego było mnóstwo.
I teraz też oczywiście te rekrutacje są, to nie są martwe języki, absolutnie nie. Natomiast i ich jest dużo, natomiast rekrutacji, których jest bardzo, bardzo dużo, to są rekrutacje AI-owe, ML-owe i związane jakkolwiek z Pythonem, ale też pojawia się trochę rekrutacji specjalistycznych, takich, że na przykład szukamy kogoś, kto ma doświadczenie w jakimś bardzo specyficzny produkt już dostarczał, ten ma doświadczenie z jakąś na przykład systemami, które pracowały pod wysokim obciążeniem. Teraz dostajemy takie zadanie. Kiedyś tego nie było. Potrzebujemy Java dewelopera. A teraz potrzebujemy Java dewelopera. W sumie może być deweloperem czegoś innego, ale może ma mieć doświadczenie z systemami, które pracują pod wysokim obciążeniem, nie? Które mają tam miliony zapytań. I takie rzeczy, albo z jakimś specyficznym typem architektury. I takie zapytania teraz też się trafiają. Wiadomo, rynek to weryfikuje, bo potem się okazuje, że no mamy 400 000 deweloperów, ale akurat no wymysł jest takie oczekiwania, że nikt tego nie robił. Albo te osoby, co robiły, no to absolutnie nie zamierzają zmienić swojego aktualnego projektu i wiemy, że tego nie zrobią, ale takie zapytania się pojawiają. Ale technologicznie no Python dominuje i jak Stack Overflow tam pokazywał, że Python wyprzedził Java 2 lata temu, no to wydaje mi się, że jak zrobią badanie za rok, no to tylko będzie się powiększało. Dzięki. A mieliście w ostatnim czasie jakieś rekrutacje osób na stanowisko project managera? Zaczynają się. Tak, w końcu. W końcu się zaczynają project managerskie, product ownerskie i dużo takich w ogóle tak zwanych commercial, bo one często wpadają pod to, znaczy produktowe nie zawsze, ale czasami wpadają pod te role commercial, ale pojawiają się role project managerskie, product ownerskie i bardzo dużo jest ról właśnie związanych z takim wywodzeniem na rynek. To niekoniecznie są BDM-owie, niekoniecznie sprzedażowcy, ale w ogóle osoby, które się tym jakkolwiek zajmują, dostosowują, nawet ten product market fit takiej roli jest sporo. No okej, czyli tu mamy na pewno zmianę versus to, co było przed, powiedzmy, tą recesją, czyli przed pomalety. A są tam jakieś, już pojawiają się jakieś wymagania, jeżeli chodzi o umiejętności życia AI, czy nie ma tego na ten moment? One się nie pojawiają, ale one są, jeżeli chodzi o takie role miękkie, nazwijmy je, bo tam czy project manager jest rolą miękką, czy product owner, to takie jest dyskusyjne, ale my takie nazwijmy, tam nie ma tego wymagania, tam już jest to oczekiwanie, to trochę tak jakbyś poszedł do firmy i no nic się nie pyta, czy umiesz korzystać z internetu. Powiedziałbym, że to już jest na tym poziomie, oczywiście nie tak jak z internetem, bo nie ma takiego domniemanego poziomu biegłości, no ale każdy zakłada, że jak cię zatrudnia, to umiesz z tego czata GPT korzystać i te podstawowe rzeczy z nim zrobisz. Czyli może bardziej jak z pakietem Office. Dokładnie, bardziej jak z pakietem Office i nie wymaga się jakby takiego, nie ma określonego poziomu biegłości, to nie jest tak, że wymagam kogoś, żeby umiał to integrować jakoś i tak dalej, ale no to, że jest, wiesz i umiesz z niego korzystać, to tak, nie, jakby to jak nie wiesz czegoś, to najpierw, czy już zapytałeś czata, to już jest domyślne. Okay. Natomiast nie spotkałem się jeszcze z takimi rolami, z takimi wymaganiami, żeby na przykład ktoś miał chociażby tam z Make'a korzystać i jakoś automatyzować takie flow, takie delikatnie bardziej zaawansowane rzeczy. Z tym się jeszcze nie spotkałem w oczekiwaniach. Natomiast znając też klientów, to tego w ogłoszeniach za szybko nie znajdziemy, niektórych tylko, ale może być takie domniemywane, taka umiejętność, albo to, że ktoś się tego szybko nauczy, to tak może być. Ale myślę, że jeszcze chwilka, aż ustrukturyzuje się ta znajomość AI, bo ona pewnie będzie wymagana. Ja tak sądzę, że może to już jest strzał trochę, ale myślę, że gdybym ja miał to opisywać, to trochę bym korzystał z tego jak znajomość języka obcego, czyli jakiś poziom, na przykład jakoś poziomowo, to na jakim poziomie tylko ja wymagam, ale myślę, że znajomość w ogóle, no to jest już niezbędna. W tej branży przynajmniej. Super, to bardzo ważny insight dla naszych słuchaczy. Chciałbyś coś jeszcze dodać? A ja tylko jeszcze odnoszący się do tego no-code i low-code, bo to faktycznie też się teraz rozwija, natomiast rzadko widzę rolę typowo związane z tylko tym, natomiast często się pojawia jako skillset, który jest tam oczekiwany jako dodatek przy stanowiskach innego typu, nawet marketingowych, jakichś takich bardziej technicznych, no albo oczekuje się od deweloperów po prostu, że będą robić część rzeczy w ten sposób, bo jest szybciej i nie będzie trzeba wszystkiego kodowywać, albo są klienci, którzy mają rozwiązania na tym postawione i to trzeba znać, albo to szybko ogarnąć, no flow i tak dalej, więc to też się rozwija. Tak myślę, że podsumowując powiedziałbym, że największe zapotrzebowanie już jest na Python, Machine Learning, AI i tam sądzę, że nie ma problemu z tym, żeby dostać taką ofertę. Pozostałe stanowiska trochę się odmrażają jeszcze, więc wiem, że na przykład mam znajomych, którzy są product ownerami, project managerami, to trochę szukają tej pracy, ale jest coraz lepiej i duże też jest zapotrzebowanie. Podobnie jest z testerami, powiedziałbym, że jest ich trochę więcej niż tych project managerów, product ownerów,
No i rolę typowo go-to-market, tego też jest dużo, naprawdę dużo. Tam też sądzę, że jest ok, chociaż tam jest bardzo duża konkurencja kandydatów. Najlepsze tak. Bardzo dziękuję za zgrabne podsumowanie. Dzięki, nieco optymistycznie niż było ostatnio. Bardzo fajnie to słyszeć. No i mam nadzieję, że zgodzicie się zrobić update za 2 kwartały, bo chyba już tak przytakło jak Daro, że 2 razy w roku robimy taki update i jestem ciekaw, co No właśnie, trzymajmy kciuki, żeby było jeszcze bardziej pozytywnie, a nie żebym jednak nie poszło tak jak myślę. Ale jestem dobrej myśli. Super. Bardzo dziękuję. Dzięki. To co, Mateusz? Jesteśmy już po wywiadach z naszymi gośćmi. Jak uważasz, jak ty widzisz rok 2025 w perspektywie naszej branży IT? W zasadzie z tego, co nasi goście powiedzieli, klaruje mi się dosyć taka jasna perspektywa, chociaż może nie, oczywista perspektywa, chociaż nie jest ona jasna. Nie wiem, czy dobrze dobrałem te słowa, ale mniej więcej tak samo widziałem jakby tą sytuację, zanim spotkaliśmy się, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jakby to się potwierdza. I oczywiście może się okazać, że wszyscy nie mamy racji i że tak naprawdę to będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale póki co, jeżeli wziąć pod uwagę, że to są ludzie, co prawda z tego samego środowiska, ale no nie zgadali się wcześniej przed tym wywiadem i jakby każdy z nich przedstawia troszeczkę inną perspektywę z trochę innych miejsc, na przykład Maciej bardziej od tej strony rekrutacyjnej i to bardziej ze Stanów, Soda bardziej ze strony tej tutaj lokalnej i takiej makroekonomicznej, ale jednak z perspektywy tutaj no, europejskiej. IT Corner mam takie wrażenie, że tutaj też było mocno lokalnie i trochę zahaczyło o Dubaj, już nie pamiętam czy w tym oficjalnym, w tej oficjalnej czy w tej nieoficjalnej części Dubaj i te całe, no Bliski Wschód krótko mówiąc, co jakby jest z kolei perspektywą taką niestandardową dla pozostałych graczy z tego co wiem. No Kuba też miał perspektywę, tak naprawdę miks myślę tego wszystkiego. No i wszystko to wskazuje na tak naprawdę zakończenie tego kryzysu. Co jeżeli potwierdzimy za kilka miesięcy, okaże się, że mieliśmy rację od początku prognozując i projektując, że może ten kryzys potrwać 2 lata i następnie nastąpi odbicie. Natomiast no, co mnie trochę zaskakuje, a trochę nie, no bo z czasem dojrzewałem do tej myśli, to jest to, że ta sytuacja po kryzysie, ona jakby nie wróci do normy, w cudzysłowie, do tej sytuacji, którą mieliśmy wcześniej, że jakby już nie będzie aż tak dużego, mówiąc kolokwialnie, ssania na rynku IT, zapotrzebowania. No i będzie to wynikało z 2 kwestii. Po pierwsze, no to po każdej takiej recesji, depresji, zmianie w branży następują na tyle duże modyfikacje, że dotychczasowy model, czyli w zasadzie generyczne software house, bo taki jest tego wniosek, no, przestaje działać i zaczyna działać coś innego. Jak zaczyna działać coś innego, to cały rynek funkcjonuje trochę inaczej, chociaż dalej robi to samo. No i myślę, że będziemy mieli do czynienia właśnie z taką sytuacją. No a drugi aspekt, który jest tutaj czymś niestandardowym, co nie występuje w innych branżach, a na pewno nie co taki kryzys, recesję, no to jest zmiana technologiczna, czyli wejście AI. To spowoduje, że no moim zdaniem to zapotrzebowanie będzie, ale w trochę innych kierunkach, bardziej punktowe i co prawda myślę, tu znowu stawiam już taką mocną tezę, że może się okazać, że w pewnym momencie no, dojdzie do faktycznie bardzo dużego zapotrzebowania na tych specjalistów. W związku z tym no, powiedzmy, że trochę wrócą czasy Eldorado, ale myślę, że będziemy mówić, ci wszyscy, którzy już w branży byli wcześniej, że będziemy mówić kurwa, kiedyś to było, teraz to jest, ale to nie jest to samo. I ja myślę, że dokładnie ta sytuacja, która miała miejsce, czyli taki hype 100%, po prostu wyciąganie kogokolwiek, mnożenie stawek razy 2 z kwartału na kwartał, że to już się nie powtórzy, że to się teraz nie wydarzy. Być może trochę wężej w obszarze AI, być może, ale ja nie jestem tutaj pewien. Tuż przed naszym spotkaniem przeczytałem sobie taki ciekawy wpis, gdzie jeden programista, człowiek, który prowadzi małą firmę, wrzucił informację o tym, jak zgłosił się do niego klient i poprosił o przygotowanie aplikacji mobilnej, takiej ale wersji MVP. Bardzo prostej. Nie napisał dokładnie co, ale napisał, że bardzo prostej. Niestety nie miał czasu, więc odmówił i skierował go do szukania na rynku, ale dał mu kilka wskazówek. Ten klient wrócił po 2 dniach i napisał, że słuchaj stary, no wszyscy mi wciskają, żeby tego jednak nie robić na Flutterze, żeby to zrobić od zera, napisać kod, że trzeba tutaj użyć PHP na backendzie, tak dalej, że generalnie
potencjalnie wycenili tą aplikację kilkukrotnie drożej, niż ten człowiek jest w stanie zrobić w jakichś, powiedzmy, półgotowych rozwiązaniach. Ostatecznie skończyło się tym, że klient zrobił sobie to MVP sam, klikając jakimś rozwiązaniem AI, a to, czego nie potrafił, dokupił za $200. I oczywiście, że nie każda aplikacja będzie tak teraz wyglądać, na pewno nie te duże i jakby ten soft dla dużych korporacji, dla dużych firm, czy nawet średniej wielkości firm, on będzie dalej potrzebny, musi być zrobiony porządnie, bezpiecznie, więc jakby tam będzie ogromne zapotrzebowanie, natomiast świadomość rynku wzrosła niewiarygodnie, dostępność narzędzi pozwalających zrobić wiele rzeczy dużo taniej i prościej wzrosła niewyobrażalnie. W związku z tym, krótko mówiąc, ten rynek będzie wyglądał zupełnie inaczej niż wyglądał 2 lata temu, ale myślę, że teraz czekają nas lepsze lata, czyli od 2025 faktycznie powinno być w tej branży lepiej. W związku z tym taki wyciągam wniosek z tych wszystkich rozmów, że jesteśmy ostrożni i nie mówimy, że tak będzie na 100%, ale wszystkie wskaźniki, czynniki, informacje z zewnątrz wskazują nam, że to powinien być teraz lepszy czas i ten najgorszy jest już za nami. To jest mój wniosek z tych wszystkich rozmów, moja perspektywa. A co ty uważasz? No myślę w większości podobnie. Ja też na to trochę patrzę z innej perspektywy, bardziej z perspektywy jakby pracownika. Starałem się o tym myśleć, żeby też tą kwestię uchwycić. Na pewno mi się wydaje, że te pierwsze prognozy, jakie stawialiśmy 1,5 roku temu, bo tylko przypomnę słuchaczom, że pierwszy materiał o kryzysie w IT, w którym analizowaliśmy jego korzenie i stawialiśmy pierwsze predykcje, umieściliśmy w okolicach czerwca 2023 i do tej pory jest to nasz najbardziej oglądalny materiał na YouTubie, więc bardzo zachęcamy, jeśli go jeszcze nie widzieliście, żeby go odnaleźć w opisie do tego filmu, tam są linki. Natomiast prognozy, które tam stawialiśmy, na razie jesteśmy on track, czyli jeszcze nie odgwizdujemy zwycięstwa i jeszcze się nie przebranżawiamy na wróżbitów, natomiast do tej pory myślę, że idzie nam nieźle. Wtedy tylko, tak jak już powiedziałeś, przed chwilką trochę to rozwinę, że prognozowaliśmy, że ten rok na pewno nie możemy liczyć na nic, że on będzie lepszy, on nawet będzie troszkę gorszy, ale że raczej będzie pod koniec się chylił ku stabilizacji, bo duże firmy, czyli te enterprise, które tak naprawdę one trzymają pieniądze i one pieniądze pompują w startupy i w rynek i w software house i tak dalej, one dopiero tak naprawdę na początku tego roku, tak sam mówiłeś, prawdopodobnie poczuły lekkie odetchnięcie względem poprzedniego roku, ale zanim my to poczujemy, to my musimy dopiero to poczuć w formie budżetów, które te firmy dopiero teraz kończą robić, nie? Czyli to wszystko się właśnie składa na ten kolejny rok. Więc tutaj się absolutnie zgadzam i cieszę się, że przynajmniej na razie to idzie nieźle. No chyba, że spotkamy się tutaj za rok i okaże się, że 2.5 był jeszcze gorszy niż 2.4, czyli to nie poszło w górę, ale oby nie. Natomiast jaką ja mam perspektywę, co mogę do tego, co powiedziałeś, dodać, żeby nie tylko tak beznamiętnie przytakiwać, że się zgadzam, to myślę, że model pracownika też trochę się zmieni. Na przykład praca zdalna, o tym nagraliśmy odcinek całkiem niedawno, też polecamy sprawdzić, bo okazuje się, że ten temat wywołuje bardzo duże emocje. No mi się wydaje, że jednak praca na biurze zyska. Mam znajomych, którzy się rekrutują do dużych firm, takich jak na przykład Allegro. Okazuje się, że Allegro w swoich procesach rekrutacyjnych oczekuje pracy z biura. Jest to duża firma, znana, poukładana, z fajną kulturą, a jednak tego oczekują. I to jest jakby informacja dla Was, którzy potencjalnie możecie szukać pracy, żeby z jednej strony otworzyć się na tę możliwość, a jeżeli na to jesteście otwarci, to żeby to wykorzystać jako swój as w rękawie, bo myślę, że firmy zaczną znowu doceniać. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jakby to nie jest ta dyskusja, ale uważam, że będzie taka tendencja, że jednak firmy będą oczekiwały większego pojawiania się fizycznego. Oczywiście nie wszystkie, ale te duże myślę, że tak. Kolejna rzecz, o której jakby zauważam w kontekście tych trendów, to najprościej wyjść z tego kryzysu i tym samym znaleźć pracę będzie osobom, które otworzą się na większe zakresy odpowiedzialności. I to jest taki trend, który postępuje od kryzysu niezależnie, mam wrażenie. Od kilku lat widzę, że po prostu te role, które tak bardzo były ładnie ukształtowane pod koniec poprzedniej dekady, że mamy takiego projektanta, mamy 5 różnych rodzajów testerów, mamy 18 różnych rodzajów administratorów, programistów i tak dalej. Teraz te role się bardzo mocno ze sobą zlewają, czyli od czy to programistów, czy to projektantów, czy to menadżerów,
oczekuje się wychodzenia ze swojej roli, robienia więcej, bo korporacje zdają sobie sprawę, że im więcej jest tych narzędzi AI dostępnych, nie tylko AI, ale no AI to głównie napędza, tym więcej możemy robić rzeczy, które do tej pory do nas by nie należały. Dla przykładu, mamy klienta, dla którego w tym momencie prowadzę jeden z projektów i dał mi on negatywny feedback do jednego z programistów, którego temu klientowi dostarczamy w formacie body leasingu. Okazało się, że ten programista jest świetnym specjalistą, pisze świetny kod, ale według klienta ma zbyt słabe tak zwane te soft skille. Kiedy zapytałem, o co chodzi, okazało się, że klient od niego oczekiwał jakiejś formy raportowania, planowania pracy, jakby zarysowania roadmapy na kod, który ma wytworzyć, takiego umiejscowienia jego kodu w większym kontekście produktu i tak dalej. No to mówię mu, drogi kliencie, dokładnie opisałeś wkład project managera, jaki ma ta rola w naszym frameworku w proces. A klient mówi, no dobra, ale jakby ten model, gdzie programista programuje, to już jest outdated, to już jakby nie działa. Teraz się oczekuje trochę więcej. Teraz oczekuje, że programista nie tylko będzie programował, a też analizował, murzył, proponował, wychodził z inicjatywą. Czyli wiele jakby elementów innych ról się przenika. Oczekuje się od specjalistów, że nie tylko będą wykonać swoją pracę, ale będą w większym stopniu się angażować w rozwój produktu, w strategię, w planowanie. I to daje mi z kolei takie poczucie, że mogą na tym ucierpieć role typu project managerowie, bo faktycznie dużo z ich... Chciałem o to zapytać, to brzmi jak Tak, problem. dużo z ich obowiązków będzie przechodziło, będzie oczekiwało się po prostu więcej od tych innych, nie? Na przykład tak samo designerzy, już praktycznie zaniknął podział na UX, UI. Teraz się mówi po prostu o product designer, czyli oczekuje się, że osoba będzie jakby łączyła te kompetencje z różnych dziedzin, bo zdajemy sobie sprawę, że im więcej tych narzędzi AI, krótko mówiąc, tym bardziej możemy wychodzić ze swojej strefy komfortu. Więc z jednej strony jest to zła informacja, ale ona też to co mówisz, potwierdza, że ten stary model po prostu już przestaje działać. Jakby no nie możemy myśleć, że wejdziemy do branży IT na podstawie artykułów z 2019, które opisywały, jaki był rozkład ról, bo to już się zaciera. Teraz musimy trochę przeformułować tę naszą perspektywę, co dana rola pełni, jakie musi kompetencje posiadać. Więcej soft skilli zdecydowanie, szczególnie dla tych, którzy będą zajmować się tymi takimi twardymi, typu właśnie wytwarzanie kodu i tak dalej. Ale to z kolei otwiera się cały szereg tych stanowisk, gdzie powiedzmy osoba semitechniczna, w zasadzie nie techniczna, ewentualnie semitechniczna, czyli taki kiedyś PM, jest w stanie w tej chwili przygotować na przykład MVP tej aplikacji dla mniejszych projektów, albo jest w stanie nawet przygotować cały system, środowisko w oparciu o rozwiązania AI. To jest na pewno jedna ze ścieżek z tego, co rozumiem. Zgadza się, ale też nie tylko może, bo tak, powiedziałem, jakby zarysowałem scenariusz, w którym programiści w pewien sposób oczekuje się od nich, że będą przejmowali kompetencje project managerów, żeby dawali z siebie więcej niż tylko kod. I teraz mogą na tym właśnie ucierpieć project managerowie. Od nich z kolei się może oczekiwać, że bardziej wejdą w no-code, żeby coś faktycznie wytwarzać, ale równie dobrze project managerowie mogą iść w stronę zyskiwania kompetencji produktowych, nie? Żeby nie tylko się okować procesem, ale faktycznie myśleć pod kątem biznesu, pod kątem metryk, pod kątem badań na rynku, takim bardziej biznesowo-produktowym. To jest zupełnie inny zestaw kompetencji. By the way, taki, który właśnie ja wchodzę, bo już od 2 lat próbuję się, trwa moje przebranżowienie z project managera na product managera, to postępuje, ale to jest, myślę, kierunek, w którym właśnie z kolei PM-owie, czyli project managerowie powinni uciekać, czyli każda rola po prostu swoje granice poszerza, zahacza o inne, żeby dawać więcej wartości z jednej osoby, nie? Taki jest mój trend. I teraz jak tę swoją korzyść wykorzystać? Mówić o tym, jakby dostrzec w sobie to, że ja mogę robić więcej niż na przykład robił tester 2 lata temu, bo potrafię testować, ale potrafię też na przykład robić, nie wiem, makiety, albo potrafię też dane analizować, czyli po prostu mówcie, pokazujcie, że macie więcej niż tylko jedną tą swoją core'ową umiejętność, a jeśli macie jedną, to macie też wiele pobocznych, nie? To jest teraz, uważam, sposób, w jaki się można wyróżnić na rynku pracy, żeby ten kryzys łatwiej przetrwać i żeby szybciej w nim znaleźć pracę. Taka jest moja perspektywa. To na koniec jeszcze garść takich statystyk, na które trafiliśmy.
A propos tego zatrudnienia, no to mamy bardzo pozytywny artykuł z Bankiera, tutaj podlinkujemy go w opisie, że na pierwszy kwartał 2025 prognoza zatrudnienia branży IT wynosi plus 25%. Z kolei 39% firm planujących powiększenie zespołów wskazuje 39% firm planuje powiększenie zespołów, no co jest jakby pozytywnym sygnałem, który gdzieś tam spływa z rynku. I ty chyba trafiłeś jeszcze na jedną ciekawą perspektywę. Tak, ja z kolei trafiłem na parę danych i żeby obecną sytuację też trochę zestawić z tym, co już za nami, nie? Czyli możemy sobie podsumować takie informacje. Według Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli już dawno za nami, 13% było skierowanych do generalnie branży IT. I już to był ogromny spadek względem jeszcze poprzedniego roku, czyli 2,2, kiedy ten kryzys tak na dobre się rozhulał, bo tam było procent 24, nie? Czyli 2,2, 2,4, 2,3, 13%. I teraz jak to wygląda dzisiaj? Pierwsze miesiące tego roku 2,4 podtrzymują tendencję sektoru IT do ograniczonej skali rekrutacji. Ofert pracy było tylko 9%, czyli rok do roku to spada. Natomiast jeśli patrzymy już na przyszły rok, to według barometru Manpower Group perspektyw zatrudnienia, prognoza zatrudnienia w branży na pierwszy kwartał 2,5 wynosi aż 25%. Czyli jeżeli wierzyć tym danym, a bardzo tego chcemy, to odbijemy się i po prostu wyraźnie przybędzie ogłoszeń o pracę. Jakie to będą ogłoszenia? Czy to będą bardziej DevOpsi, programiści, testerzy, projektanci, AI czy no-code? To zobaczymy i to na pewno byłby temat na zupełnie inną dyskusję. Natomiast dane mówią, że powinno być, krótko mówiąc, git. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Jeżeli wy macie inną perspektywę, macie inne sygnały z rynku, to chętnie porozmawiamy z nami, podzielcie się tym w komentarzu. Zapraszamy też na naszą grupę, na której wymieniamy się spostrzeżeniami, myślami, pomagamy też w przygotowaniu CV. Czasem konsultujemy inne tematy, jakieś pytania, które się pojawiają związane z branżą, z procesem rekrutacyjnym w firmach i tak dalej. Do grupy możecie dołączyć wchodząc na stronę www.dealmyślnikływ.it. Tam zapisujecie się do newslettera i w odpowiedzi na ten zapis dostajecie link i hasło do grupy na Facebooku. I oczywiście link do strony jest również w opisie tego filmiku, żebyście nie musieli tego ręcznie przepisywać. Dzięki za wysłuchanie. To był nasz najdłuższy odcinek w historii. Mamy nadzieję, że się nie zanudziliście. No i serio, jeżeli macie inną perspektywę, coś chcielibyście dodać, komentarze są do waszej dyspozycji. Chętnie poczytamy i czekamy na nie. No i myślę, Mateusz, że możemy już sobie zaplanować kolejną aktualizację za pół roku, żeby spojrzeć chłodnym okiem na to pierwsze półrocze 2.5 i ocenić, czy nadal z naszymi kulami wróżbity jesteśmy on track. Dokładnie tak. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Siemanko.